Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i pomówimy sobie dzisiaj o tym, co tam w świecie Himena, bo oczywiście, że tak, co tam w świecie platform VOD, sci-fi, co będzie kilka słów o komiksach, nowych produkcjach, horrorach, czyli krótko mówiąc, co tam w świecie chorego łudu. Panie i panowie, witam bardzo serdecznie. Wojownik Adam. Siemka stary, siemka Adaś, cześć, fajnie, że jesteś. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że mija dobrze ci weekend, niedziela. Paradoks Hamera, hejka wszystkim, cześć, witam bardzo serdecznie Tarnowienina Ziomala. Dobrze, że też się pojawiłeś, panie i panowie. Słuchajcie, zanim oczywiście przejdziemy do odcinka, no bo wiadomo, że tak jest jak najbardziej, to kilka rzeczy. No ja w ogóle zapomniałem o tym powiedzieć, że będę jeszcze dzisiaj pokazywał moje nowości płytowe, które nabyłem drogą kupna, jak to mawia siostra Anastazja. No tak, zdarza się po prostu, że czasami sobie pójdę sobie do sklepu charytatywnego i wtedy dokonam zakupu. Ale co jest ważne, gdzie tutaj jest link do udostępniania. Proszę bardzo, skróć go, nie potrzebujemy takiego długiego. Ciach, proszę bardzo. Panie i panowie, jak najbardziej trwa jeszcze przez kilka dni głosowanie na najlepszy oraz najgorszy, oraz najlepszą oraz najgorszą aktorkę minionego 2024 roku. Jest 8 kategorii. Najlepszy film, najlepszy serial, najlepsza aktorka, najlepszy aktor, no i oczywiście najgorszy film, najgorszy serial, najgorsza aktorka, najgorszy aktor. W tym momencie wrzucę wam na czacie. Głosuj na 2024. Proszę bardzo, możecie zagłosować, bo to jest ważne, panie i panowie. Jeszcze tylko kilka i wyłącznie dni. Klikacie, to jest zwykły Google Docs, tam nie trzeba wpisywać żadnych maili ani nic, po prostu wchodzicie, klikacie i tyle. Powiem wam tak, takie troszeczkę, nie zdradzę wam co i jak, ale jeżeli chodzi o film, to jeszcze 2 filmy, że tak powiem, 2 produkcje się liczą w walce o pierwsze miejsce. Jeżeli chodzi o najlepszy serial, tutaj jest jeden bezkonkurencyjny, jedna produkcja bezkonkurencyjna, ma ponad 56%, więc bardzo, bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o najlepszą aktorkę, 2 ciągle się widać ważą. Najlepszy aktor to aż 4 panów ma szansę na pierwsze miejsce. Jeżeli chodzi o najgorszy film, 3 filmy mają bardzo dużo, powyżej 27%. Jeżeli chodzi o najgorszy serial, no tutaj również walka trwa dosyć zawzięta, 3 pozycje, a jeżeli chodzi o najgorszą aktorkę, 2, tutaj 2 panie szaleją, a najgorszego aktora, tutaj aż 5 panów ma szansę na tęże statuetkę, więc rzeczywiście będzie niesamowicie, będzie ciekawie, będzie interesująco. Jurek Piechota, dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie, Jurku. Cześć, Krzysztof Kubiak, witam po ciężkich kolokwiach, egzaminie z kina polskiego przybyłem. Cześć, w ogóle gratuluję, widziałem cię na Messengerze, że pisałeś, że zdałeś kolokwium z kina polskiego. Bardzo mnie to cieszy, panie i panowie, bo to nie tylko i wyłącznie tutaj są tacy fanatycy kina jak ja, ale też rzeczywiście osoby, które się tym kinem zawodowo interesują, bo akurat Krzysztof, wieloletni widz, studiuje w tym momencie filmoznawstwo, także bardzo, bardzo, bardzo polecam i to mnie niezmiernie cieszy. To po pierwsze. Po drugie, panie i panowie primo, zaczniemy od filmów, bo nie ma co przedłużać. Jak już mówiłem wcześniej, czasami tak jest, że wybiorę się do sklepu charytatywnego. Sklepy charytatywne w Irlandii, tutaj oczywiście gdzie mieszkam, dla tych, którzy nie wiedzą, no to są tak jakby po polsku, polskie to byłyby tam szmateksy, odzież na wagę i tak dalej, tylko że tutaj jest wszystko. Tutaj można kupić spokojnie, można pójść kupić ciuchy, jak najbardziej, ale można kupić równie dobrze książkę, można kupić sobie buty, albo można po prostu kupić filmy. No ja tam te filmy nabywam drogą kupna. Jeżeli chodzi o te produkcje, które mam, to zaraz będę je omawiał, bo niektóre już mam, ale po prostu sobie wymieniam na Blu-rayasy, więc akurat Blu-rayasów tutaj jest kilka, więc teraz pora, panie i panowie, przenieść się i pokazać wam moje nowe filmy. Chodź tutaj, proszę bardzo. Jeżeli chodzi musicie pomagać, jeżeli chodzi o polskie tytuły. Vantage Point to jest rzeczywiście produkcja dosyć fajna. Jak już mówiłem wcześniej, mam to na DVD, a teraz mam akurat na Blu-rayu. 8 części prawdy, chyba taki jest polski tytuł, jakoś mi się wydaje. Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver i William Hurt. Proszę bardzo, oczywiście zwykłe wydanie, jedna tylko i wyłącznie płytka. Także to jest pierwsza rzecz. Drugie to film Guillermo del Toro, mojego ulubionego twórcy, czyli Pacific Rim, ale wersja 3D. Czemu 3D? Ponieważ mam telewizor, ponieważ mam odtwarzacz 3D, więc mogę sobie pozwolić, a poza tym to jest wersja, jak widać, bardzo ładna, czyli 2-płytowa, a właściwie nawet, jak tutaj dobrze się przyjrzysz, to 3-płytowa. 3D, 3 płyty, także bardzo, bardzo ładnie. W rolach głównych oczywiście Charlie Hunnam i Idris Elba. Charlie Hunnam, który rzeczywiście, no, tak naprawdę po tej produkcji zniknął nam, panie i panowie. Dalej, Expendables, czyli niezniszczalni. Sobie to muszę czat włączyć, żeby widzieć, co piszecie.
Proszę bardzo. Tak, żebyście widzieli. 2, no to zwykła wersja jednopłytowa, no ale po prostu w tym momencie jest aktualizacja. Już nie to, że mam tylko i wyłącznie na DVD, ale na Blu-rayu, a żeby było zabawniej, bo zazwyczaj jest tak, że jak mam na Blu-rayu, to oczywiście tą wersję DVD wywalam, w sensie wywalam, no oddaję powiedzmy do sklepu charytatywnego, ale akurat ta jest wersja bez żadnych dodatków, a tam na wersji DVD jest tyle dodatków, że po prostu będzie, krótko mówiąc, będę miał i taką wersję. Dalej lecimy. Vin Diesel, czyli XXX, Xavier Xanader, jakiś tam tak się nazywał, rzeczywiście zwykła wersja. I tutaj zasadność jest podobna. Mam to na Blu-rayasie teraz i wcześniej miałem na DVD, więc będzie to akurat taka sytuacja, żebym miał i tu, i tu. I lecimy dalej. Teraz już tylko i wyłącznie DVD. Dzień Ojca. Komedia z Robinem Williamsem oraz Billy Crystalem. Proszę bardzo. Zwykłe wydanie jednopłytowe. Who's the Daddy? Pewnie, że tak. Kolejna produkcja to jest Real Steel. Tutaj musicie podrzucić polski tytuł, bo domyślam się, że to nie jest prawdziwa stal, bo akurat taka pewnie tytuł nie dali nasi polscy tytułolodzy, nomen omen, ale rzeczywiście całkiem fajne kino, również jednopłytowa wersja, zwykła sprawa. Dalej, coś dla fanów, domyślam się, mrocznego kina i tutaj jest pewnie taki jeden widz, który będzie uwielbiał te kino, ponieważ to House of the Dead. W rolach głównych Jürgen Prochnow, Clint Howard, Ellie Cornell i Ona Grauer, więc rzeczywiście obsada iście piorunująca, ale reżyserem tego filmu jest Uwe Boll. No ja wiem, że on oczywiście jest, delikatnie mówiąc, twórcą niekoniecznie najlepszym, no jak najbardziej, no ale stwierdziłem, że zobaczę, co to jest. Słuchajcie, za tą płytę, którą tutaj właśnie pokazuję, dałem chyba 50 centów, a może nawet mniej, bo akurat w niektórych sklepach jest tak, że dasz euraka za płytę, a w niektórym dasz po prostu euraka za 5 płyt. Krzysztof Kubiak podrzuca, że Real Steel to jest chyba giganci ze stali, możliwe w tym momencie, nie pamiętam. Dalej oczywiście Vanilla Sky, czyli dobry film z Tomem Cruzem, też widać jak wydanie jednopłytowe, zwykłe. Akurat one nie mają polskich napisów, a przynajmniej na to nie zwracam uwagi, to jak widzisz jest dosyć dużo dodatków, co mnie bardzo cieszy. Kolejna produkcja to jest z Harrisonem Fordem Clear and Present Danger Special Collector's Edition. Powiem, że ten film widziałem i to było chyba pod innym tytułem. Patriot Games bodajże taki to miał tytuł. Nie wiem, czy akurat tu jest taka produkcja. Może to rzeczywiście jakieś wydanie na przykład na rynek jakiś inny, niekoniecznie irlandzki, więc akurat może tak, że było rzeczywiście. No i ostatnią produkcją, którą dostałem jest Red jak najbardziej. Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich i Helen Mirren. Akurat Bruce Willis, świetny aktor. Ostatnio oglądaliśmy, aż nawet patrzę, nawet jeszcze nie wypakowałem, bo to akurat było, to jest akurat z Cexa, C-E-X-C, tam jest na początku. Oglądaliśmy razem z Mają 6. zmysł. Także rzeczywiście Red, proszę bardzo, jest. I są to wszystkie produkcje, które panie i panowie, jak to mawia siostra Anastazja, drogą kupna nabyłem. Więc rzeczywiście, jak widać, troszeczkę tego jest. Kilka DVD, kilka Blu-rayasów, także tak to w miarę fajnie wygląda, panie i panowie. To jest tutaj i zmieniamy kamerkę, proszę bardzo. Tak to wygląda. Hej Marcinie, panie i panowie, widzę nowa kamerka. Tak, jak najbardziej. Lancet, cześć w ogóle. Sytuacja jest taka, że jak pewnie widzicie, bo tu telewizor jest, tam są półki, trochę się pozmieniało. Jeszcze nie jest wszystko skończone, dopiero dzisiaj, wczoraj właśnie przyszła część rzeczy z Amazona, czyli są LEDy, są pewne inne rzeczy, więc tutaj jeszcze będą małe zmiany. Jak widzicie, udało mi się już tutaj kable usunąć gdzieś indziej są i tak dalej. Tutaj są jeszcze rzeczy, będzie kilka innych pomysłów, ale o tym się dowiecie za czas jakiś. Słyszę Uwe Oll, myślę, potwornie złe adaptacje gier, wideo, tak, no on jest rzeczywiście beznadziejnym, jeżeli chodzi w tym aspekcie. Pamiętam, że kiedyś nawet poczyniłem taką listę tam 10 najlepszych i najgorszych adaptacji gier wideo. Oczywiście w najlepszych się nie znalazł, ale w najgorszych no to chyba tam ze 4 jego produkcje się pojawiły. No ale zdarza się, panie i panowie, zdarza się, cóż na to poradzimy? Nic, absolutnie na to nic nie poradzimy. Taka jest sytuacja, że Uwe Boll do najlepszych nie należy. W ogóle pochwalę się, a czemu by nie, bo kto? Jak ja się nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali, panie i panowie. Udało się. Jeden z shortów, właściwie jedna z rolek, w zależności od tego, na jakiej platformie oglądacie, kliknęła 1 milion wyświetleń, więc to jest rzeczywiście niesamowita sprawa i właśnie widzę, przed chwilą również kliknęło się 13 000 subskrypcji na YouTubie, także dziękuję bardzo, jesteście niesamowici, bo to sprawia, że kanał rośnie i coraz więcej
osób ma szansę, żeby nas oglądać, także super, świetnie. Dla mnie Postal jest spoko. Wiesz, że Adaś, że ja nawet nie pamiętam Postala? Wiesz, ja wiem, że to widziałem, tylko domyślam się, że to było jeszcze za czasów VHS-u, a to było dawno, dawno, rzeczywiście dawno temu, ale jak najbardziej tam było kilka, pamiętam, był film z Christianem Slaterem i kilkoma innymi rzeczywiście aktorami, no to różnie z tym rzeczywiście wyglądało, tak, że jak więc Postal, no to bardzo, bardzo dziwny film. Tak, no, może niekoniecznie dziwny, ale Uwe Boll to dziwny twórca. Słuchajcie, zaczniemy od He-Mana. Nie będziemy akurat czekać, bo dzieje się kilka rzeczy na temat aktorskiego He-Mana, można rzeczywiście powiedzieć. Po pierwsze, mamy nową czarodziejkę, jest wybrana aktorka, a także He-Man dostanie rodziców. No pewnie, że tak. Więc rzeczywiście zaczniemy od tejże produkcji. Zaczniemy od tego, że czarodziejka wybrana, panie i panowie. Jest to artykuł akurat Deadline, przetłumaczony przez Google Translator, czyli jakiś stażysta filmowy to zrobił. Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest widowisko fantasy Masters of the Universe. To aktorska wersja popularnego przed laty serialu animowanego He-Man i Władcy Wszechświata. No okej, rzeczywiście w porządeczku. Gwiazdą widowiska został ostatecznie Nicolas Galcin. Szkieletorem został Jared Leto. Panie i panowie, tak wygląda nowy He-Man. Proszę bardzo, dawać tutaj mi tu ciach, pach, prach. No, co się dzieje? Wyświetlać jego zdjęcie. Co w filmie? Daj do ulubionych? Nie dodaj do ulubionych. No co to jest? Ja sobie... No w każdym razie to jest nowy He-Man, panie i panowie. To jest nowy He-Man. A szkieletorem został Jared Leto. Czyli Jared Leto możecie na pewno go pamiętać z roli Morbiusa. Więc rzeczywiście było źle, ale też można go pamiętać chociażby z roli przecież w filmie Dallas Buyers Club, więc rzeczywiście nie jest to najgorszy aktor. A teraz poznaliśmy dwie kolejne osoby w obsadzie. Są to Morena Baccarini, serial Deadpool. No nie, widzicie, i tutaj pokazuje, i tutaj, drogi Filmwebie, pokazuje, jak beznadziejni jesteście w tłumaczeniu, bo zapewne to było napisane Serious Deadpool, czyli seria Deadpool, a wy nawet tego nie sprawdziliście i jest przetłumaczone serial Deadpool, seria, bo ona gra dziewczynę głównego bohatera, więc tak, to jest ona, drodzy widzowie, ale on nie jest znana z serialu Deadpool, tylko z serii Deadpool, a po prostu dekle na Filmwebie, nawet nie sprawdzają pewnych rzeczy, która zagra czarodziejkę strażniczkę mocy, posępnego czerpu oraz Johannes Hukur Johannenson, o ja cię kręcę, który zagra Fisto. Był on początkowo popleczniczkiem Skeletora, potem stał się bohaterem, więc zobaczmy, jak wygląda Johannes. Tak, no rzeczywiście tak bardzo można powiedzieć skandynawska, to jest Islandczyk. Angaż wcześniej otrzymali również Camila Menez jako Tela, Alison Brie jako Wiedźma, Idris Elba jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson jako Żelaznoszczęki, Haftor Björnsen jako Goatman i Kojo Atak jako Triclops. Proszę bardzo. Oficjalnie szczegóły widowiska nie są znane. Nieoficjalnie mówi się, że akcja rozpocznie się na Ziemi, gdzie Adam jest szarym trybikiem w korporacyjnej machinie. Eternia ma być krainą z bajek, której słuchał jako mały chłopiec. No, czyli będzie zwykłą biurwą. Także tak to będzie wyglądało. No super, no fajnie, cieszy mnie to, bo ja akurat jestem za tym. Ciekaw jestem, jak na to się zapatruje się Kevin Smith, bo akurat to on, jak widać, jest bardzo zainteresowany i to właśnie on między innymi stał za tą nową animacją, którą nie tak dawno dostaliśmy. To jest kolejny oczywiście artykuł. I najnowszymi nabótkami dalej są aktorzy do ról króla Landora i królowej Marleny, ale to rzeczywiście było dopiero co powiedziane? No nie akurat. Jak wszyscy fani serialu doskonale wiedzą, są to rodzice księcia Adama. Randor nie ma zielonego pojęcia, że Adam jest He-Manem i uważa go za Obi-Boka. Marlena jest dużo bardziej podejrzliwa. Proszę bardzo, James Purefoy jako ojciec i Charlotte Riley jako matka. Gwiazdą widowiska jest wiadomo, a tu kto otrzymał wcześniej angaż, to jak najbardziej wiemy. No fajnie, w porządku, cieszy mnie to, że coś się dzieje, że ta akcja się materializuje, bo to no nic dodać, nic ująć, panie i panowie, to w końcu coś się dzieje, bo przez ten czas, kiedy świat się zatrzymał i wszystko się działo z domów, kiedy potem mieliśmy strajk, jeden, drugi, to rzeczywiście mnóstwo tych rzeczy się no krótko mówiąc, zatrzymało. Jeżeli patrzy, to piszecie. Jared Leto ma dobre role, przerwana lekcja muzyki, Requiem dla snu. On jest ogólnie ciekawym aktorem, wiesz, mi się wydaje, że po prostu Morbius to był wypadek przy pracy, wiesz, nic więcej. Tak samo jak na przykład mówię, że Tim Miller, czyli reżyser między innymi Deadpoola, tak samo
co tam jeszcze robi, Terminator, Mroczne Przeznaczenie, a także ostatnimi czasy Borderlands. I nie dajcie się naprawdę zwariować, bo ja wiem, że oczywiście jest wpisany jako reżyser Borderlands, oczywiście Eli Roth, ale tam jest taka sytuacja, że Eli Roth nakręcił ten film, po czym studio powiedziało, nie podoba nam się, bo ten film jest rzeczywiście za bardzo brutalny, za bardzo wulgarny, za bardzo dla dorosłych i trzeba go przekręcić. Nakręcić, że tak powiem, od nowa i większość nakręcono, i 70% rzeczy nakręcono od nowa i był za to odpowiedzialny właśnie Tim Miller. I jak mówiłem właśnie, że Deadpool i Terminator to naprawdę jedno z nich jest wypadkiem przy pracy. Wygląda na to, że Deadpool pierwszy był wypadkiem przy pracy, bo się udało, bo potem Terminator to była beznadzieja, a Borderlands to dobrze sami wiemy, jak to się dzieje. Marcin, odwieczny naczelny hejter Filmwebu. Nie tyle, że wiesz, tylko jak coś robisz, no to rób to już sensownie. No ja też nieraz przecież wrzucam wam informacje, prawda, czy to od na przykład od Snydera, czy od kilku innych, czy od Discussing Film, czy Cosmic Circus i tak dalej, ale zanim to rzucę, to sprawdzam, co tam jest napisane, a nie, że wiesz, tak jak na ślepo. No wiadomo, że pewnych rzeczy się nie przetłumaczy, także dopóki nie zaczną używać mózgów w Filmwebie, tak będzie. Niestety będę po nich jechał jak po burej kozie. Będziesz mówił o nowych informacjach na temat Odysei Christophera Nolana? Oczywiście, że tak, jest taki plan, rzeczywiście będzie o tym słów kilka. Siema, 666 pomiadowień ustawionych i jakbym sam nie spojrzał na zegarek, to bym tu dziś nie trafił. Na Stacik tak to jest, więc powiem Ci tak, no czasami YouTube wywala, więc jeżeli na przykład nie dostajesz powiadomień, to proponuję usunąć subskrypcję i potem włączyć ją ponownie z dzwonkiem wszystko, bo czasami po prostu oni coś zmieniają. Teraz jest mnóstwo aktualizacji, jeżeli chodzi o YouTube, bo oni wrzucają nowe rzeczy, więc możliwe, że gdzieś tam przy okazji coś sobie odhaczyli, więc jak najbardziej tak to zrób. No dlatego ja też staram się to wrzucać, wiesz, na Facebooka i tak dalej, że się dzieje, że jesteśmy, panie i panowie, że na żywo cały czas nadajemy. Zaraz lecimy dalej, panie i panowie, bo trzeba, a ja tylko przypomnę, że dzisiaj gadam o tym, co tam w Hormudzie, a ty, drogi widzu, droga widzko, jeżeli chcesz zacząć wspierać, byłoby mi niezmiernie miło. Wystarczy, że zeskanujesz któryś z tych kodów tutaj, tu jest Patronite, proszę bardzo, tutaj jest YouTube, skanujesz, proszę bardzo i zostajesz wspierającym, będzie mi niezmiernie miło. A my lecimy dalej i to jest artykuł, przy którym się będziemy troszeczkę musieli dłużej zatrzymać, domyślam się, bo chodzi o DEI. To jest, o tym oczywiście będzie troszkę więcej, bo to jest koniec DEI. Na Disney Plus łagodniejsze ostrzeżenia przed starymi produkcjami. Tylko nie Disney Plus, bo tak samo będzie o Amazonie. Oczywiście słów kilka na ten temat. Już wam tłumaczę, co to jest to DEI. To jest akurat artykuł w Variety. Przetłumaczony wiadomo jak. Szefowie Disneya wsłuchali się w słowa nowego prezydenta, wiecie, tego faceta z brzydką fryzurą, który ogłosił koniec DEI. Efektem jest zmiana komunikatu, jaki pojawiać się będzie na Disney Plus przed starymi produkcjami. Spokojnie, mam nadzieję, że wszystko będzie wytłumaczone. Disney wprowadził planszę z ostrzeżeniami w 2019 roku. To chodziło o złe traktowanie ludzi, kultur i tak dalej. Dodawano je do starych produkcji, które z dzisiejszej perspektywy mogły być odbierane jako rasistowskie i społecznie szkodliwe. To jest bardzo ważne. Plansza z komunikatem. Ten program prezentowany jest w wersji oryginalnej, może zawierać przestarzałe przedstawienie kultur. Pojawił się na przykład przed animacją Dumbo. No i to jakiś tam, powiedzmy, sposób oni chcieli to wytłumaczyć. W 2020 roku komunikat został zmieniony i brzmiał: program ten zawiera negatywne przedstawienie lub złe traktowanie ludzi i kultur. Te stereotypy były fałszywe wtedy i wciąż są fałszywe. Zamiast usuwać ten program, przyznajemy się do jego szkodliwego wydźwięku. Chcemy się uczyć i wywołać rozmowy, aby wspólnie stworzyć bardziej inkluzywną przyszłość. Disney oddany jest tworzeniu historii inspirujących i ambitnych, które odzwierciedlają bogatą różnorodność ludzkich doświadczeń na całym świecie. Więc delikatnie mówiąc, Dumbo był szkodliwy i no, niekoniecznie dobry. No to jest jakaś masakra, ale lecimy dalej. Teraz wprowadzono nowy komunikat, bliski temu, co było w 2019 roku. Obecny komunikat brzmi: ten program prezentowany jest w wersji oryginalnej i może zawierać stereotypy lub negatywne przedstawienia. To oczywiście ma się wszystko z tą beznadziejną, debilną, głupią i taką, jaką ja jej bardzo nie lubię, czyli poprawnością polityczną, bo to wiadomo, że Ameryka w tym oni nadają ton. Powyższa zmiana nie jest zaskoczeniem. Szef Disneya Bob Iger od dłuższego czasu w publicznych wypowiedziach deklarował, że misją nie jest uczestnictwo w wojnach kulturowych. Strofował też twórców za to, że za bardzo skupiają się na przesłaniu, a za mało na rozrywce. W takim podejściu widział problemy finansowe ostatnich produkcji studia. No tak, no jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Syrenka
miała taki kolor skóry, jaki miała, że Śnieżka niedługo będzie taka, jaka jest, no po prostu to nie brzmi najlepiej, to rzeczywiście nie brzmi fajnie. Wycofują się z tego dobrze, niech się rzeczywiście wycofują, bo ja wszystko rozumiem. Mi to naprawdę nie przeszkadza, jeżeli to jest jakieś uzasadnienie, ale na siłę pchać to jest po prostu, beznadzieja. Ostatnio nawet oglądałem pewną produkcję, gdzie, tak bezczelnie, no dobra, Kapitan Ameryka. Tam tak bezczelnie to wszystko jest zrobione, tak bezczelnie jest na siłę ta poprawność polityczna, że aż głowa boli, naprawdę głowa boli. I podobnie do DEI odniósł się Amazon. Filmy i seriale Amazonu bez inkluzywności studio rezygnuje z DEI. Tu jest akurat artykuł Deadline. Zaraz widzę, że jesteście aktywni na czasie, zaraz się do tego odniosę. W 2021 roku Amazon ogłosił zestaw praktyk dotyczący różnorodności i inkluzywności, to się nazywa ładnie, DEI. Jak się okazuje, ten spis został właśnie usunięty. Decyzja Amazonu podyktowana jest słowami prezydenta z brzydką fryzurą, który wkrótce po zaprzysiężeniu zadeklarował, że władze federalne wycofują się ze wspierania wszystkich programów związanych z tąże właśnie inicjatywą. Inkluzywność stała się istotnym elementem w 2021 roku po reakcji amerykańskiego społeczeństwa na śmierć George'a Floyda. Spis praktyk wspierających DEI w Amazonie powstał właśnie w 2021 roku i dotyczył m.in. procesu tworzenia historii i bohaterów oraz zróżnicowania rasowego profilu zatrudnianych przy produkcjach filmowych i serialowych pracowników. Ciekaw jestem, czy to przełoży się na Oscary, bo jak dobrze wiecie, panie i panowie, żeby film mógł być nie tyle ubiegać się o Oscara, żeby w ogóle ubiegać się o nominację, musi spełnić szereg praktyk. Oczywiście o tym będzie za czas jakiś, gdzie będziemy bliżej Oscarów. Ten spis zniknął, a przedstawiciele Amazon Studios tak się tłumaczą. Uwaga. Od samego początku mówiliśmy, że nasze wysiłki na rzecz zapewnienia zróżnicowanego i inkluzywnego opowiadania historii pozostają płynne i będą się zmieniać w czasie. Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do utrzymania naszej globalnej widowni w centrum wszystkiego, co robimy. Naszym priorytetem jest przede wszystkim opowiadanie jak najlepszych historii. Różnorodne głosy będziemy wzmacniać tam, gdzie jest to możliwe. Amazon oczywiście nie jest jedynym koncernem medialnym, który zmienia swoje podejście. Tak samo zresztą to samo zrobił już Disney i PBS. Z kolei Federalna Komisja Łączności prowadzi śledztwo w sprawie praktyk inkluzywności w koncernie Comcast, do którego należy NBC i Universal. Więc rzeczywiście, no jak widać, dzieje się bardzo dużo. No pewnie, że tak, niech się dzieje, niech to wszystko ogarniają, niech to wszystko robią, bo ja jestem za tym, mi nie przeszkadza, naprawdę mi nie przeszkadza, jeżeli to wszystko ma mieć sens, jeżeli to wszystko ma mieć ręce i nogi, jeżeli to rzeczywiście jest zrobione logicznie, tak, no to jest sensownie. Ale kiedy oglądasz sobie film i nagle zdajesz sobie sprawę, że Lista Schindlera albo na przykład Szeregowiec Ryan nie mogłyby być nominowane do Oscara, bo nie są inkluzywne, to w tym momencie zastanawiasz się, czy ciebie wąski naprawdę się rozum na sufit, na łeb nie spadł, czy jakoś tak, bo to rzeczywiście nie wygląda dobrze. Już patrzę, tutaj piszecie. Ludzie już mają dość filozofii DEI. Nachalne wrzucanie pewnych treści, nachalne wprowadzanie przedstawicieli mniejszości i treści LGBT doprowadziło do tego, że ludzie mają dość. Ostatnia premiera. Wiesz, że to jest tak troszeczkę, mi się wydaje, jak z tymi, oni się chyba nazywają tak, pomarańczowi, czy tam ostatnie pokolenie, czy jakoś tak, to ci, co wiesz, ci, co poszli do salonu aut elektrycznych i zaczęli auta elektryczne oblewać pomarańczową farbą, bo one są szkodliwe dla środowiska. Wiesz, ja rozumiem, że oni chcą dobrze, no bo gdzieś tam powiedzmy jakieś jest, ale to jest tak źle zrobione, jak na przykład blokowanie tych ulic, wiesz. Ktoś tam nagrał i okazało się, że karetka jechała do szpitala i nie mogli przejechać, bo te dekle zablokowały ulicę. I tutaj jest podobnie, wiesz, że chcą dobrze, dobry jest koncept, dobry jest pomysł, przesłanie tak jak najbardziej, no bo nikt nie powinien być oceniany dlatego, jaki ma kolor skóry, albo jakie ma preferencje, bo to jest głupota, prawda? Powinni cię oceniać za to, jaką osobą jesteś, jak się zachowujesz, kim jesteś, co chcesz, a nie dlatego, że o proszę bardzo, bo ten nosi długie włosy i to na pewno jest taki, a nie inny. No nie, rzeczywiście nie powinno tak być, a to po prostu, wiesz, robią w jedną, ale w drugą stronę wychodzi. Patrzę tutaj, piszecie, czyli jednym słowem temat tabu. No, może akurat niekoniecznie temat tabu, ale wiesz, chodzi o to, że Adaś, że teraz będziesz mógł robić, przynajmniej w założeniu, film, gdzie robisz produkcję i nagle się zastanawiasz, okej, to ja potrzebuję tutaj 5 bardzo dobrych aktorów, czy tam aktorek, prawda? I na przykład najbardziej mi pasuje do tej roli, no załóżmy, teraz będę leciał Helen Mirren, Susan Sarandon,
Meryl Streep, Krystyna Janda i na przykład do tego jeszcze Penelope Cruz. I w porządku, co nie? A nie na przykład muszę, o kurczę, nie mogę, bo ona ma nie ten kolor skóry, co trzeba, wiesz? No to muszę zamiast Meryl Streep na przykład muszę wziąć, nie wiem, Whoopi Goldberg i wtedy będzie w porządku. No nie no, w porządku. Są produkcje, które rzeczywiście można pójść w tę stronę, którą w tę stronę, wiesz. No wiadomo, że czasami jest przeginka, bo kiedy dostajemy chyba Wielki Mur, taka była chyba produkcja z Mattem Damonem, gdzie w oryginale było napisane, że to musi być Azjata, no dali tego, bo rzeczywiście, żeby się zgadzała kasa, tak? No, czasami jest inaczej, bo mamy w tym momencie pieniądze na przykład z Chin, no to musi być rzeczywiście i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście głębsza rozmowa i pewnie mógłbym tutaj spokojnie siedzieć 2-3 godziny i bym na ten temat jeszcze wszystkiego nie powiedział, no ale jakoś tak to rzeczywiście jest. Sam pomysł tego komunikatu jest spoko, ale bez podtekstu pouczająco-politycznego za 4 czy 8 lat się władza zmieni i zobaczymy, czy Disney pozostawi przy polityce robienia filmów, czy nie. No oni po prostu będą jak chorągiewka na wietrze, wiesz, będzie na zasadzie, o, ten powiedział tak, no to dobrze, mamy teraz prezydenta z beznadziejną fryzurą i on mówi tak, no to rzeczywiście trzeba pójść w tak. Potem będzie mieć znowuż jakiegoś tego starego dziadka, który nie wie dokładnie, czy pójść w prawo, czy w lewo, no to on powie, aha, no to nie zmieniamy, no to zmienimy i tak dalej, i tak dalej. To jest biznes, wiesz, to co Iger to jest, czyli szef Disneya, to jest taki stary waciak, taki po prostu koleś, którego nie trawię. On jest chyba jeszcze gorszy od faceta z Warner Brothers, no ale to już według mnie. Żeby lista Schindlera była w dzisiejszych czasach nominowana, to główny złol musiałby być odpowiedniego koloru skóry, tak, odpowiedniej orientacji, identyfikując się jako chleb ze smalcem. Ale chleb ze smalcem koszernym. No to wtedy jak najbardziej tak. Te ich wymysły co do nominacji filmu do Oscara są trochę chore. No zgadza się, rzeczywiście to jest beznadzieja. Jak w ogóle kiedyś poczyniłem taką, może nie encyklopedię, ale spis tego, co film musi zrobić, ażeby być nominowany do Oscara. Ja cię kręcę, ludzie, uwierzcie mi, to jest po prostu masakra. Zresztą chyba bodajże w zeszłym roku mieliśmy taki odcinek na żywo, gdzie mówiliśmy o tym, co trzeba, a co nie. Także no po prostu masakra, panie i panowie, masakra. Sekundkę, łyknę sobie herbatki. Dzisiejszy odcinek sponsoruje herbatka Earl Grey, chciałaby się powiedzieć. Nie. Ale w ogóle też się mogę wam pochwalić, bo dotarła do mnie. Proszę bardzo, nie będę palał drugiej kamery. Tak, to jest ta książka Łukasza. Proszę bardzo, panie i panowie. Wideonacje zakazane filmy. Oczywiście nie będę tutaj więcej pokazywał, bo niektóre zdjęcia są takie, że może wyskoczyć, ale naprawdę patrzcie. Ale patrzcie też, w sumie mam nadzieję, że Łukasz się nie pogniewa. Oprócz tego, patrz jakie to jest świetne wydanie. Tutaj widzicie jak VHS, to wygląda jak VHS, z tyłu też jakaś okładka niby tutaj gdzieś ponaklejane rzeczy, to wygląda jak opakowanie takie większe z kasety wideo. Tutaj widzę, że są panowie jak Lancel, Sasik w moim wieku, to dokładnie wiedzą co to jest. Świetnie, naprawdę rewelacyjnie wydane. Jeżeli jeszcze nie macie, to jak najbardziej polecam pani i panowie, bo to jest rzeczywiście ważna sprawa. Cześć Karol, Oskar, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś, bo teraz przechodzimy do kina sci-fi. Pewnie, że tak. Kino sci-fi zawsze na czasie, jak najbardziej kino sci-fi. Okej. Możemy lecieć dalej. Od czego zaczniemy? Zaczniemy, panie i panowie, od Mortala. Mortal Kombat! Pewnie, Mortal Kombat. Uwielbiam. Nie wszystkie produkcje są Mortala świetne, ale akurat sam pomysł jest dobry, jest ciekawy, jest interesujący. Johnny Cage powraca, zobaczcie plakat Uncaged Fury, to jest akurat zrzutka z Xa, czyli z Twittera, jak to woli. No i tutaj w roli oczywiście Johnny'ego Cage'a będzie Karl Urban. No co to można mówić? The Boys, pewnie, że tak. Można powiedzieć Star Trek, można powiedzieć, bo chyba pierwszą produkcją, którą z nim kojarzę, gdzie go widziałem, to byłoby ekranizacja nomen omen gry Doom, gdzie on tam właśnie występował, był Rosamund Pike i w roli Złola występował Dwayne The Rock Johnson, a reżyserował ten film Andrzej Bartkowiak. Nie była to najlepsza produkcja, ale taka powiedzmy w miarę ciekawa. W październiku do kin zawita widowisko Mortal Kombat 2, a już teraz rusza machina marketingowa. Fani wreszcie mogą zobaczyć, jak wygląda Karl Urban jako legendarny Johnny Cage. Proszę bardzo. W ogóle postać Johnny'ego Cage'a była wzorowana na Jean-Claude'zie Van Damme. Tam wiele lat temu, kiedy gra powstawała. W mediach społecznościowych zaprezentowano nowy plakat promujący widowisko Mortal Kombat 2. Na pierwszy rzut oka to na to nie wygląda. Tytuł promowanego na plakacie filmu brzmi bowiem Uncaged Fury. Przepraszam bardzo, ale moja dykcja i aparat na ryju nie pozwalają na dobrą wymowę. Jest to fałszywy plakat nowego widowiska, w którym zagrał Johnny Cage. Johnny Cage to z kolei kultowa postać uniwersum Mortal Kombat, w którego wciela się gwiazda The Boys, Karl Urban.
Słuchajcie, ja wiem, że oni muszą to wytłumaczyć, no bo nie wiadomo, nie każdy zna, ale Filmweb to jest portal tematyczny, tak? Tam nie wchodzą, pasjonaci kwiatów. Tam nie wchodzą pasjonaci ogrodnictwa, czy osoby, które chcą się dowiedzieć, jak się zmienia oponę w Passacie, tylko osoby, które się interesują filmem. No i chyba każdy wie, co to jest Mortal Kombat, no ale nieważne, nieważne. Słuchajcie, da się powiększyć plakat? Musimy wejść na X-a, proszę bardzo, dach, ciach, pach, damy radę? Damy radę, ale chyba nie widzicie aż tak dobrze. No nie widzicie, w ogóle jeszcze stary. Udostępnij tę stronę. O, proszę bardzo. Oczywiście Rebel Without a Cage, nawiązanie do filmu Rebel Without a Cause, Uncaged Fury. No nawet nie najgorzej to brzmi, nie najgorzej to wygląda. Bardzo mi się to podoba, jest to ciekawe. Ja jak najbardziej obejrzę sobie, bo ja uwielbiam Mortala. Co prawda nie wszystkie wersje są dobre, bo ja wiem, że pierwszy trąci myszką, nawet nie tak dawno chyba robiłem recenzję, bo gdzieś tam obejrzeliśmy z Mają, ale niestety widzieliśmy wersję w 4K i jak tam beznadziejnie widać to wszystko, wiecie, jest taka na przykład scena, kiedy oni płyną tą łódką na tę wyspę i tam gdzieś jest noc, a tak naprawdę jest 4K i widać, że to jest chamsko, że to są zwykłe zasłony powieszone i tam są te wszystkie zapięcia, spinki, to widać, to wygląda beznadziejnie, więc nie wszystkie produkcje, panie i panowie, nadają się do tego, ażeby podnieść im jakość do 4K, bo czasami to jest aż bardzo, bardzo, bardzo źle po prostu, krótko mówiąc. No ale tak to się zdarza, na to nic nie poradzimy, takie jest życie. No, ktoś stwierdził, no będzie dobrze, a inny mówi niekoniecznie. Ale teraz zostajemy cały czas w świecie sci-fi i przenosimy się do ksenomorfów. Tutaj Lincoln by się pewnie bardzo ucieszył, bo zdjęcia do kontynuacji Obcego Romulusa już niedługo. Reżyser odpowiada, jest to akurat artykuł Collidera. Fede Alvarez był gościem specjalnego pokazu filmu Obcy Romulus. W rozmowie z portalem Collider zdradził, kiedy możemy spodziewać się kontynuacji. Wygląda na to, że wszyscy chcą kuć żelazo póki gorące i na zdjęcia do kontynuacji nie będzie trzeba czekać długo. I na zdjęcia do kontynuacji nie będzie trzeba długo pisać. Proszę bardzo, czekam na wasze na to, co macie ochotę na ten temat powiedzieć, bo to rzeczywiście super. Fede Alvarez zdradził portalowi Collider, że kontynuacja najnowszego Obcego będzie najprawdopodobniej jego kolejnym reżyserskim projektem. Aktualnie pracuje nad fabułą, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku. No super. Reżyser twierdzi też, że wraz ze studiem mają już wizję tego, co chcą opowiedzieć. Niestety dziennikarzom portalu Collider nie udało się wyciągnąć z niego żadnych szczegółów dotyczących fabuły. Oczywiście nie będę tutaj czytał dalej, bo to jest o filmie. Pamiętam, że zapytany odnośnie Obcego, on powiedział, że dobrze jest, ponieważ w tym momencie oni rozpoczęli, gdzie rozpoczęli, tak, pomiędzy jedynką a dwójką z kanonu, to też jest kanon, ale mogą teraz sobie spokojnie, jakby to powiedziała moja ulubiona posłanka, czyli Renatka Beger, obrócić wszystko o 360 stopni, pójść w innym kierunku, więc oni w tym momencie mogą podążyć. No, trzeba będzie jakoś to wypowiedzieć, trzeba jakoś opowiedzieć, czemu, na przykład skąd tam się wzięły ksenomorfy, gdzie będzie ta akcja się rozgrywała i tak dalej, no ale biorąc pod uwagę, że niedługo dostaniemy Obcy Ziemia Alien Earth, ten serial, który będzie opowiadał o nierówności społecznej na tle obcych, no to rzeczywiście może być zabawnie. Ja jestem jak najbardziej jestem ciekaw, w którą stronę pójdą i dobrze, że będzie już niedługo kolejna część, bo akurat Obcy Romulus według mnie to nie jest bardzo zły film. Ja wiem, że to jest odgrzewany kotlet, ale jest odgrzewany w czystym piekarniku, rzeczywiście w nowym urządzeniu, które to w miarę sensownie daje i ten smak jest dobry, bo dodali do tego rzeczywiście fajnego pieprzowego sosu, który to wszystko przyprawił tak, że nie mamy tego zawrotu głowy, który mieliśmy przy kolejnym Terminatorze, przy kolejnym Halloween i tak dalej, że nie wspominając o teksańskim masakry piłą mechaniczną, więc rzeczywiście w końcu się obudzili, w końcu jakoś to jest. Już patrzę, co piszecie. Może zbiórkę dla Filmwebu na zakup najnowszej wersji sztucznej inteligencji, żeby było lepiej. Wiesz co, a żeby było śmieszniej, bo tak naprawdę ChatGPT, z którego też czasami korzystam, bo nie będę panie i panowie ukrywał, że czasami korzystam ze sztucznej inteligencji właśnie do potrzeb, do materiałów. Rzadko, ale tak naprawdę zdarza się. Czasami mam taką na przykład funkcję na YouTubie, no to chyba teraz każdy ma, to się nazywa AB testowanie, że może testować można różnego rodzaju miniatury i czasami pozwalam YouTube'owi, żeby mi stworzył taką miniaturę i jakie to jest złe, ale czasami je daję po prostu na jajo, bo dobrze wiecie, że miniatura
nie musi być piękna, nie musi być brzydka, ona po prostu musi zwrócić uwagę i czasami rzeczywiście tak teraz jest odnośnie co teraz było? Chyba właśnie tak, teraz odnośnie Kapitana Ameryki, jeżeli się wam wyświetliła taka jakaś beznadziejna miniatura à la indyjskie kino Bollywood, no to dokładnie wiecie już, czemu. Jakoś nie kibicuję Ellen Ripley w CGI, ale wiesz co, z tego co wiem, to Ellen nie pojawi się. Ja wiem oczywiście, że Ellen Ripley pojawiła się w Obcym Romulusie, i że rzeczywiście tam Ian Holm był ładnie poprawiony już na tą wersję już Disney Plusową, no to tak, ale mi się wydaje, że akurat w tym momencie pójdą inaczej, wiesz, innych bohaterów, Ellen Ripley sobie spokojnie zostanie, to co było wcześniej, dziękuję bardzo, tym bardziej, że sama Sigourney Weaver powiedziała, ona bardzo chciała wystąpić jako Ellen Ripley, kiedy Blomkamp chyba tak, dobrze. Chciał rzeczywiście zrobić kolejną część i ona miała być po drugiej części, to miała być pierwsza, druga część miała być to, a trójkę i czwórkę odrzucamy, no ale wtedy Ridley Scott się wciął ją, stwierdził, o nie, to ja robię Prometeusza, robię Przymierze, no i Ellen Ripley, czyli Sigourney Weaver powiedziała, dziękuję bardzo, nie, to ja sobie odpuszczam, ja już nie chcę w tym momencie, bo ja jestem też za stara, no nie czarujmy się panie i panowie, ona już kilka rzeczywiście lat ma, no chyba, że będzie tak jak przy okazji trzeciej części, kiedy nie chciała zrobić, no to jak sama powiedziała w wywiadzie, przyjechali pod dom i zostawili mi ciężarówkę pełną pieniędzy. No, niemalże, więc możliwe, że taka będzie jakaś sytuacja. Dariusz pisze, Romulus poprawił status obcego po 2 poprzednich częściach, poczekam jak wyjdzie serial, aby ocenić, czy tego nie zmarnowali. Mam nadzieję rzeczywiście, że będzie dobrze. No, Ridley Scott się nie miesza w to, póki co, chociaż ostatnio gdzieś tam znowu słyszałem, że gdzieś jakiś pomysł jest. On teoretycznie był przy okazji Romulusa, a także przy o filmie Alien Earth, przy serialu Alien Earth jako producent wykonawczy, więc teoretycznie gdzieś tam niby coś jakiś wpływ miał, ale mam nadzieję, że nie, że po prostu gdzieś tylko będzie na zasadzie o nazwisko, bo mam prawa, bo to i to wszystko, a więcej, że się nie będzie tutaj działo, bo byłaby to rzeczywiście dobra sprawa, gdyby on w końcu się odczepił. Słuchajcie, tutaj wiadomość dla fanów Stanisława Lema, czyli jednego z geniuszy sci-fi, tak trzeba rzeczywiście powiedzieć. Nominowany do Oscara reżyser ekranizuje Stanisława Lema. Jest to akurat artykuł Variety. Reżyser nominowanego do Oscara filmu Upadek, Oliver Hirschbiegel, zajmuje się realizacją filmu The Inquest of Pilot Pirks. Projekt będzie ekranizacją jednego z opowiadania Stanisława Lema o pilocie Pirksie. Proszę bardzo, możliwe, że coś tutaj się jest więcej? Nie ma. The Inquest of Pilot Pirks jest rozwijany już od pewnego czasu. Jako pierwszy z projektem związany był inny znany pisarz science fiction Adrian Czajkowski. Został on zaangażowany jako scenarzysta. Teraz dołączył do niego reżyser Oliver Hirschbiegel oraz scenarzysta Peter Harns. Panowie są właśnie świeżo po współpracy przy serialu Apple Nowa Konstelacja. Proszę bardzo. Nowy film ma powstać w języku angielskim. Punktem wyjścia dla The Inquest of Pilot Pirks jest opowiadanie Rozprawa. W nim to komandor Pirks otrzymuje specjalne zadanie, ma wypróbować załogę złożoną częściowo z ludzi, częściowo ze znakomicie ich imitujących androidów. W czasie lotu jeden z robotów próbuje sprawić, aby w obliczu zagrożenia katastrofą Pirks wydał błędne polecenia, przez które zginą wszyscy ludzie z załogi. Android zakłada, że dzięki temu androidy zamiast ludzi zaczną pełnić coraz więcej odpowiedzialnych i newralgicznych funkcji, co w przyszłości da im panowanie nad światem. Opowiadanie Lema zostało już zekranizowane. Test pilota Pirksa był polsko-radziecką produkcją z 1978 roku. Wyreżyserował ją Marek Piestrak, a w roli głównej wystąpił Siergiej Diesnicki. Rzeczywiście nie jest to pierwsze podejście Hollywood, można powiedzieć, do Lema, bo przecież też mieliśmy Solaris, jak najbardziej z George'em bodajże Ostrym Dyżurem Clooneyem w jednej z głównych ról, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ja jestem jak najbardziej za, bo kogo ekranizować jak nie Lema? Ja już mam dosyć. No i to jest, wiecie, to jest paradoks, mimo że na czasie jest paradoks kamera, ale to jest paradoks, bo ja już mam dosyć rzeczywiście 48 Terminatora, Obcego i tak dalej, ale chcę oglądać te produkcje, no bo tylko, że tam akurat jest różnie z jakościami, bo o ile dostaliśmy teraz dobrego Obcego, o czym mówiłem wcześniej, to 2 poprzednie no niekoniecznie. Okej, Prometeusz był w porządku, ale Przymierze no już niespecjalnie. Terminator się powoli kończy i inne produkcje dostajemy kolejne, no niespecjalnie, to rzeczywiście jakoś trzyma się kupy. Mam nadzieję, że będzie tutaj dobrze. Hejka, Madame Perfumella, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W ogóle, przepraszam Cię bardzo, Kasiu, ale
pisałaś do mnie, ja oczywiście zauważyłem twoją wiadomość, ale oczywiście cały czas zapominam o niej tobie odpisać. Odezwę się, mam nadzieję, dzisiaj po odcinku i rzeczywiście coś więcej się z tego wszystkiego fajnego urodzić, bo rzeczywiście trzeba jak najbardziej. Oczywiście, panie i panowie. Co tutaj jest? Aha, herbatki trzeba napić, panie i panowie. Jeżeli tobie podoba się ten odcinek na żywo, to jak mawiają panowie z kanału Meczyki, nakarm algorytm i daj łapkę w górę. A jeżeli ci się nie podoba odcinek, to nakarm algorytm i daj łapkę w dół. Naprawdę, to też pomaga. A jeżeli chcesz pomóc bardzo, to udostępnij ten materiał na swoich mediach społecznościowych. To będzie super, świetna sprawa i będzie się działo. Teraz przejdziemy, no niby do komiksów, ale tak naprawdę zostaniemy troszeczkę można powiedzieć, przy horrorach, tak? No, pewnie tak, bo zaczniemy, panie i panowie, od DC. Taki jest pomysł, potem przejdziemy do Marvela. Tutaj się dzieje, wszystko w porządku. Dobra, gdzie tutaj mam ten tytuł? Kilka słów o komiksach powinno być. Gdzie to jest? Tutaj jest. Proszę bardzo, już wam pokazuję. Zaczniemy, jak mówiłem wcześniej, od DC, czyli przy okazji tego będzie o Clayface'ie. Mike Flanagan nie będzie reżyserem horroru z DC, podaje nam Deadline. To jest zabawne, bo 5 tygodni temu mówiłem o tym, że jak najbardziej on będzie, no a teraz jednak już widać, że niekoniecznie będzie. Tak to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. No cóż poradzić. Mamy złą wiadomość dla fanów Mike'a Flanagana. Wygląda na to, że twórca seriali Nawiedzony dom na wzgórzu i Nocna msza miniserial, no może być, to mówmy się, że to jest serial, będzie jedynie scenarzystą widowiska DC Clayface. Szanse na to, że od początku były nikłe, gdyż Flanagan ma wyreżyserować nowego egzorcystę. Niemniej jednak fani liczyli, że grafiki uda się tak ułożyć, aby mógł nakręcić oba filmy. No niestety, jak widać, niespecjalnie. O Clayface na poważnie zaczęto mówić w 2023 roku. W ubiegłym roku zostały one potwierdzone, kiedy ogłoszono, że mistrz współczesnego horroru Mike Flanagan został zatrudniony do napisania scenariusza. Teraz portal Deadline donosi, kto może wyreżyserować. Podobno jest 2 kandydatów, oto oni. Po pierwsze Jeff Wadlow, odpowiedzialny za filmy Urojenia oraz Prawda czy Wyzwanie, oraz po drugie James Watkins, Nie mów zła, a także Kobieta w czerni. Okej, o ile ten film z Radcliffe'em w porządku, rzeczywiście ciekawa produkcja. Pamiętam, że mi się podobał. Według Galeriana bardzo się zestarzał. To Nie mów zła, no to już dobra produkcja rzeczywiście nie jest. Ja dałem 2, 4, 6 dałem, no więc to taki najniższy wymiar kary, można byłoby powiedzieć. A Jeff Wadlow, Urojenie chyba też kojarzę. Tak, Urojenie kojarzę i nie było dobre, według mnie przynajmniej. 3 dostało ode mnie. A Prawda czy fałsz, czyli co domyślam się, że jest Truth or Dare, tak, Truth or Dare, to nawet chyba nie oceniłem. No ale też widać, że nie najlepsze oceny. A jeżeli dajesz film do zrobienia takim osobom, no to może być ciężko, ale zobaczymy. W komiksach DC Clayface to przydomek, który nosiło kilka różnych postaci. Pierwszym z nich pojawił się już w 1940 roku. Najważniejszą mocą postaci, przedstawionej najczęściej jako amorficzna Breya, była zmiana kształtu ciała. W serialu Gotham bohatera zagrał Brian McMahon. Clayface pojawił się także w różnych animacjach. Ostatnio głosu użyczył mu Alan Tudyk w serialu Harley Quinn. W filmie nie ma być złoczyńcą, a raczej postacią tragiczną. Oficjalnie jednak na temat fabuły nic nie wiemy. Później będzie troszeczkę więcej na temat tego, jeżeli chodzi o shorty akurat. Tutaj też rzeczywiście kilka słów będzie powiedzianych. No, szkoda, bo to tak naprawdę sprawi, że ten film zostanie pewnie odsunięty tam na boczny tor przez chwilę. Może to powstanie, zresztą sam przecież James Gunn powiedział, że nie, u nas dopóki nie będzie scenariusza dobrego, to nie będzie produkcji ogłaszanej. No zobaczymy, jak to będzie, więc może być różnie. Ale skoro zostajemy przy DC, to teraz pora na kilka słów o nietoperzu, o człowieku nietoperzu. Batman 2, Robert Pattinson ujawnia, kiedy wejdzie na plan. I znowu, że jest to akurat artykuł portalu Deadline. W Londynie odbyła się uroczysta premiera Fiku filmu Majki 17. Dla dziennikarzy była to idealna okazja o zapytanie Roberta Pattinsona o nowego Batmana. Aktor ujawnił, kiedy wejdzie na plan. Robert Pattinson w rozmowie z dziennikarzami Deadline ujawnił, że wejdzie na plany widowiska The Batman Part 2 pod koniec tego roku, więc całkiem fajnie.
Aktor najwyraźniej znać nam jest zarys fabuły, bo choć nie ujawnił szczegółów, to stwierdził, że jest cool. No jakże mógłby inaczej powiedzieć oczywiście. The Batman Part 2, czyli druga część Batmana, został oficjalnie ogłoszony w 2022 roku. Jednak od tamtej pory fani cały czas słuchali doniesień o tym, że scenariusz filmu nie jest gotowy. W konsekwencji premiera widowiska wciąż jest przekładana. Według aktualnych planów widowisko trafi do kin w październiku 27, więc rzeczywiście troszeczkę jeszcze poczekamy. Za kamerą stanie Matt Reeves, który scenariusz przygotował we współpracy z Mattisonem Tomlinem. W obsadzie oprócz Pattisona na pewno są Andy Serkis, Jeffrey Wright i Colin Farrell. Oczywiście Andy Serkis w roli Alfreda, Jeffrey Wright jako komisarz Gordon, a Colin Farrell, łatwo się domyśleć, że jako pingwin. No i to jest akurat rzeczywiście dosyć ciekawie, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Akurat Batman pierwszy to jest dobra sprawa, ponieważ no, było fajnie, nawet mam ten film już w tym momencie na Blu-rayasie 4K, pochwalę się, pewnie, że tak, czemu by nie, więc jest nie najgorzej. Patrzę, co tutaj piszecie. Madame Perfumella pisze: Marcinie, co sądzisz o czacie GPT, który potrafi napisać scenariusz filmowy? Czy to jest przyszłość w filmach? Wiesz co, to zależy, bo oficjalnie w tym momencie on nie może pisać inaczej. Jeżeli robisz film w Hollywood czy coś takiego, no to nie może być oficjalnie tak powiedziane. Mówiąc to, przypomina mi się plakat chociażby Fantastycznej Czwórki, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu, gdzie nie, to robił grafik, gdzie widzimy babkę obok babki. Ta inna postać, ale ta sama twarz. Gdzie facet trzymający flagę zamiast 5 palców ma 3 i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest przyszłość? Wydaje mi się, że tak. Wiesz, nawet mam takiego jednego twórcę, który mówi, nazywa się Nick Niemin, on jest Amerykaninem, aczkolwiek jego kanał jest o twórcach treści internetowych, tak? On mówi na przykład, jak robić co, jak można na przykład zwrócić uwagę na to i tamto, i też przy okazji mówi, jak można wykorzystać ChatGPT czy innego rodzaju platformy oczywiście odnośnie AI czy tam SI, jak to woli, jak na przykład Midjourney, i są już w tym momencie rzeczy, które jak najbardziej sztuczna inteligencja tworzy, wiesz. Jak na przykład nie masz pomysłu na to, na to, jaki materiał nagrać, no to ChatGPT wiadomo, że się posiłkuje rzeczami z YouTube'a, między innymi z Google, no to w tym momencie możesz mu powiedzieć: słuchaj, mam taki kanał, a nie inny, jakie byś mi na przykład, daj mi 10 pomysłów na to, jaką recenzję, jaki film, jaki materiał na kanał mogę nagrać. No on ci w tym momencie podrzuci 10 pomysłów, nie? Tam 10 lepszych horrorów, 10 takich i na przykład to możesz cały czas rozwijać. Czy to można napisać dobry scenariusz? Pewnie, że można napisać dobry scenariusz, wiesz, no w zależności od tego, co rozumiesz przez dobry, przez interesujący, czy to będzie dzieło na miarę na przykład Obywatela Kane'a, może jeszcze nie, aczkolwiek nie wykluczam tego, że za 2, 3, 5, 28,5 roku to powstanie, więc to różnie może być. Wydaje mi się, że jeżeli dobrze wykorzystać, to pewnie, jak najbardziej. Mówiłem wcześniej, że to może przecież czasami sam wykorzystuję do produkcji ikonek, nie do produkcji miniaturek, tak, nie tyle ChatGPT, co usługę YouTube'ową, no ale to akurat różnie wygląda. W twoim pokoju z tymi światłami to tak w stylu lat 80., tak, troszeczkę takie, wiesz, retro się zrobiło, bo to jeszcze wszystko nie jest takie dostosowane, jeszcze akurat nie jest wszystko super, to nie są te LEDy, które mają być finalnie, one akurat będą zmieniane, jak tutaj widzicie, tutaj nic nie są, tutaj proszę bardzo, też nie jest, bo akurat tu jest trochę płyt, tutaj są, widzicie, kasety VHS, tutaj u góry są płyty CD i tak dalej, to troszeczkę będzie jeszcze pozmieniane, ale to jak najbardziej tak troszeczkę inne, nie no, pomysł jest inny, będzie zresztą zmieniana na platformie, z której nadajesz, nie będzie to najprawdopodobniej Restream i tak dalej, i tak dalej. ChatGPT, Cyberdyne System, właśnie Skynet. No możliwe, rzeczywiście coś w tą stronę to idzie, aczkolwiek powiem Ci, Sasik, nic bym nie dał, że tak jak na przykład mieliśmy w Bondzie, nieraz mieliśmy jakiegoś tam Zwola, który coś tam, jakiś naukowców wiedział, że jest tam gdzieś jakiś, powiedzmy, multimilioner, który ma swoją sztuczną inteligencję i rozwija ją w taki, a nie inny sposób. No to może być bardzo rzeczywiście różnie. A czy to będzie Cyberdyne? Według naukowców w złą stronę my idziemy, bo tam jest, tu można byłoby sobie rozkminić, akurat ja nie czuję się osobą kompetentną, żeby mówić na temat sztucznej inteligencji, ale ponoć tęższe umysły niż ja mówią, że wiele błędów popełniamy, których nie powinniśmy, a to chodzi o założenia właśnie, nie chcę mówić cybernetyczne, ale jakieś tam, powiedzmy, sztuczno-inteligenckie i tak dalej, to się jakoś nazywa. Słuchajcie, cały czas zostajemy przy komiksach, bo jeszcze tematów jest kilka, a teraz
teraz informacja, która mnie bardzo zszokowała, ponieważ czy Colman Domingo pojawi się w MCU? Aktor odpowiada i rozwiewa domysły, podaje Deadline. Jest pomysł taki, Marvel ma taki pomysł, ażeby Kang powrócił. Zrobili filmy z nim, okazało się potem, że Majors tam zrobił, co zrobił, po czym został uniewinniony i nagle skasowali Kanga, wrzucili Downeya Jr. jako doktora Duma, a teraz no właśnie. W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że nominowany do Oscara Colman Domingo miałby zastąpić Jonathana Majorsa w roli Kanga, istotnego antagonisty Marvela, którego przyszłość w MCU jest niepewna po odsunięciu aktora od franczyzy. Ja cię kręcę, przepraszam bardzo, zgadza się. Dziś portal Deadline przytacza rozmowę Domingo, w której odnosi się do krążących po internecie plotek. Przypomnijmy, że kontrowersje wokół Majorsa wybuchły w 2023 roku. To wtedy właśnie aktor został oskarżony przez byłą partnerkę Grace Jabari o pobicie oraz nękanie. Sprawa dotyczyła wydarzeń z marca i zaczęła się od telefonu Majorsa na numer alarmowy 911. Zgłosił w nim, że znalazł Jabari nieprzytomną w mieszkaniu. Po przybycie na miejsce policja odkryła, że Jabari miała rozcięcie za uchem, siniaki oraz złamany palec. W trakcie śledztwa i w procesie Jabari wyjaśniła, że obrażeń doznała wcześniej, kiedy jechali samochodem. Jabari powiedziała, że wszystko zaczęło się od wiadomości, którą zauważyła w telefonie Majorsa, która brzmi: marzę, żeby ciebie całować. Jabari przyznała, że chciała zabrać mu telefon i wtedy Majors wybuchł, wykręcił jej rękę, złamał palec i zrobił wszystko, by odzyskać telefon. Kiedy kobieta próbowała opuścić samochód i uciec, aktor miał ją pochwycić i silnie wepchnąć do samochodu. Finalnie Majors został uznany winnych 2 zarzuconych mu czynów lekkomyślnego ataku 3 stopnia oraz nękania. Uznano go jednak niewinnego celowego ataku 3 stopnia oraz wzmożonego nękania 2 stopnia. No i właśnie poszła monetyzacja na kanale. Przynajmniej w tym materiale. W wyniku werdyktu studio Marvel podjęło decyzję o zwolnieniu aktora, który wcielał się w MCU w postać Kanga, wokół którego skupione były najbliższe plany wytwórni. Miał on być głównym antagonistą planowanych na 2026 roku widowiska Avengers Kang Dynasty, które zostało zastąpione przez Avengers Doomsday z Downeyem Jr. w roli doktora Duma. Wróćmy teraz do Colmana, ale zaraz, potem przecież ta pani rzeczywiście wszystko odwołała, więc tak do końca nie piszecie wszystkiego, no ale niech tak będzie, mamy na resztę jak mamy. Wróćmy teraz do Colmana Domingo. W najnowszym odcinku podcastu Happy Sad Confused aktor odpowiedział na medialne plotki, w których miałby zastąpić Majorsa w roli Kanga. Motywował to następującymi słowami. Cóż, odbyły się pewne rozmowy na temat mojego dołączenia do Marvela. Udaliśmy się na spotkanie z panem Marvela. Otwarcie rozmawialiśmy o uniwersum, a nawet plotkach o Kangu, ale od początku czułem, że chcę, aby ta rola była moja, cokolwiek to jest, cokolwiek rozwijam. W pomyśle zastąpienia kogoś innego coś mi nie grało. Chcę zbudować coś od podstaw, co będzie w pełni moje. W dalszej części rozmowy Domingo zaznacza, że nie jest pewny, czy włodarze MCU w ogóle rozważali go w roli Kanga. Nadal nie wiem, czy rozmawiano o mnie w tym kontekście, ale wiem tylko, że chciałbym zbudować coś od podstaw i to im powiedziałem. Dalej trwają rozmowy, dodał aktor. Staje się więc, że zdolnego aktora obejrzymy prędzej czy później w największym komiksowym uniwersum. Pytanie, kogo może zagrać, pozostaje na razie bez odpowiedzi. Panie i panowie, ja mam do was jedno pytanie. To jest oczywiście Colman Domingo, tutaj go widzicie. Mikro, a co? Coś za bardzo, za głośno powiedziałem? O co chodzi? Co się dzieje? Mikrofon nie działa? Nie no, mi się wydaje, że działa. Już tutaj patrzę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie no, chyba wszystko w porządku. Dajcie znać, czy mikrofon działa, czy nie. Bo tutaj Lancel pisze, że mikro, czy chodzi o mikrofon, czy o coś innego. Dajcie znać, panie i panowie. Ja sobie w międzyczasie za to napiję herbatki. Już okej. Chyba się nic nie działo. Dobra. W ogóle ja mówiąc wam, że macie sprawdzić, powiedzcie mi, czy mikrofon działa, jeżeli mikrofon nie działa. To by dopiero było. Słuchajcie, to jest Colman Domingo, aktor, o którym właśnie dopiero co mówiłem. On idzie do Marvela i mówi, że on wolał coś innego, on nie chce wystąpić w roli Kanga, bo on chce swoją postać od zera. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest film i wchodzi ten aktor. Czy wy na dzień dobry wiecie, że to jest Colman Domingo? Czy to jest taka postać rozpoznawalna jak Sylvester Stallone, Janusz Gajos, Anthony Hopkins, czy powiedzmy Meryl Streep, czy rzeczona wcześniej Krystyna Janda? Bo ja bym go zobaczył
który filmami się zajmuje od dawien dawna i powiedział: „Okej, ja kojarzę tego faceta”, ale że to jest Colman Domingo, no to by nie powiedział. I czy ja wiem, czy on jest w pozycji, może z pozycji siły mówić: „No ja chcę wystąpić, ale nie chcę grać tego, bo rzeczywiście ja mam inną opcję”? No chyba, że my o czymś nie wiemy i najbliższe 2 projekty, czy tam 3 projekty, które w tym momencie są gdzieś tam w fazie postprodukcji, to są po prostu takie kozaki, takie po prostu gołty, jak to mawiają, dzieciaki, że po prostu jest rewelacja i on przez najbliższe 20 lat będzie mógł dyktować warunki każdej wytwórni. Ale ja go rzeczywiście póki co, nie kojarzę. Perfumala dzisiaj jest akurat Earl Grey po raz wtóry, aż nawet sobie doleję, bo się kończy. Bo według mnie, okej, w porządku. No wiadomo, że nie każdy aktor, chce się wcielać, ale jeżeli mamy obsadzenie nowego aktora w tejże roli, którą ktoś już tam, rozwijał, czyli tak zwany recast, no to chyba, no to że on tam nie pójdzie grać za 5 groszy, co? No ja jakoś tak mi wydaje. Chyba go nie kojarzę, ale Majorsa kojarzę tylko z Lovecraft, Country. No ja Majorsa kojarzę tylko i wyłącznie oprócz tego, że z trzeciej części filmu Creed, gdzie rzeczywiście wydaje mi się, skradł cały show. No to kojarzę go z roli Kanga i nic więcej, wiesz, także no ciężko powiedzieć. No ale ten gentleman, skoro tak ma być, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Ciekawe, czy jako zło, czy jako będzie dobra postać. Ale kolejną osobą, o którą chciałem powiedzieć, to akurat pozostaję cały czas w MCU, jest aktorka, która zażyła substancję, teraz może zostać mutantką z X-Menów. Akurat artykuł gdzieś tam z jakiegoś podcastu z YouTube'a, zaraz będziemy o tym mówić. Jeff Snyder znów dzieli się swoimi informacjami z poufnych źródeł na temat widowiska Marvela X-Men. W podcaście The Hot Mic ujawnił, że kto może zostać Rogue. No i w porządeczku. Oficjalnie Marvel nie mówi nic na temat obsady do filmu X-Men, o tym będzie za chwilę. Ostatnią potwierdzoną informacją było to, że Michael Leslie pisze scenariusz. Nie przeszkadza to jednak internautom spekulować na temat tego, kogo w wydawisku Marvela zobaczymy. Najnowszą plotką dzieli się Jeff Snyder. Twierdzi on, że lubianą przez fanów Rogue może zagrać rozchwytywana w Hollywood po sukcesie filmu Substancja Margaret Qualley. No to byłoby rzeczywiście ciekawe. Akurat, wybór byłby idealny, bo w Hollywood trzeba, a przynajmniej taka jest zasadność, że robisz film artystyczny, film komercyjny, film artystyczny, film komercyjny. Rogue to pochodząca z południowych Stanów mutantka, która przez dotyk, absorbuje wspomnienia, moc oraz esencję życiową drugiej osoby, co czyni ją niezwykle potężną, ale zarazem utrudnia jej kontakt z innymi ludźmi. W cyklu filmów fabularnych 20th Century Fox grała ją Anna Paquin. Jak najbardziej w jednej tam ze scen, wyssała dużo energii życiowej Wolverina, który ją tam, dziabnął swoimi szponami. Jeff Snyder już wcześniej dzielił się swoimi informacjami na temat potencjalnej obsady. Ostatnio wzbudziło spory rozgłos, gdy stwierdził, że kandydatem do roli Magneto jest Denzel Washington. Wcześniej informował o tym, że Harris Dickinson zagra Cyklopa, Julia Butters Kitty Pryde, a Sadie Sink Jean Grey. Inni spekulowali o tym, że Ayo Adebiri lub Dewanda Wise mogą zagrać Storm, a Hunter Schafer Mystique. No także rzeczywiście ciekawie to wszystko, wygląda. No w porządku, nie wiadomo jaka to będzie postać, ale w ogóle to widzę, że się nie udostępniło wam, co nie? Ja tutaj czytam, a tutaj się nic nie pokazało. Proszę bardzo. Zażyło substancję. Miało tutaj być ładnie, chyba że wyłączyłem, ale oczywiście to jest ta aktorka, którą widzieliśmy w Substancji, panie i panowie, a tutaj jest Rogue. Fajnie, jakbyśmy dostali motyw, wyssania mocy Kapitana Marvel przez Rogue, dlatego w komiksach była bardzo silna i latała. Tak, no nawet jeżeli przypomnisz sobie, animację X-Menów, tak, czy tam X-Men 9-7, no to Rogue tam też latała, też miała taką możliwość, no tylko że wiesz, teoretycznie to jest tak, że ona ma te moce i tę możliwość. W tym momencie jest kwestia taka, w którą stronę chce podążyć, Marvel, wiesz, czy rzeczywiście stwierdzą: „Okej, jak najbardziej jest dobrze i pójdziemy tak”, bo jeżeli na przykład popatrzycie na to, co się dzieje, w Hollywood z postaciami, to nie zawsze oni idą w takim kierunku, gdzie byśmy sobie tego życzyli. Nie zawsze rozwijają te postacie tak, jak powinni. Teraz na przykład mamy Kapitana Amerykę i tam było wiele, bohaterów, wielu, antagonistów właśnie z komiksów na przestrzeni różnych, że tak powiem, dziejów, na przestrzeni różnych, cykli limitowanych, że tak powiem, edycji limitowanych, serii bardziej powinienem, rzec, gdzie to rzeczywiście, wrzucili te osoby i no nie widzieli. Ja na przykład nie wiedziałem o tym, dopóki nie spojrzałem na IMDb, na obsadę, mówię: „O, popatrzcie, to on, to ona, a dlaczego, co, gdzie, jak?” I wtedy dopiero co musiałem, wejść. I to właśnie zależy, wiesz, i też pomyślmy w ten sposób, bo to wszystko no niestety ma Disney, więc jeżeli popatrzymy,
jakie teraz serie ma właśnie Disney, ile on tego ma, no to oni muszą to naprawdę wszystko podzielić. Tutaj mamy tak, Gwiezdne Wojny, ogromna seria. Oczywiście, że tak. Mają całe 20th Century Fox, właśnie studio w tym momencie, więc te wszystkie Obse, Predatory i tak dalej, to jest ich. Mnóstwo jest różnego rodzaju rzeczy. No, Marvel, no to mnóstwo. Wystarczyłoby, tak naprawdę muszą wypuścić film o X-Menach, film o Fantastycznej Czwórce, film o tym, o tamtych, o Avengerach. Tego rzeczywiście tyle, że gdyby stwierdzili pewnego dnia, ok, to my co tydzień będziemy wypuszczać nową produkcję, to jak najbardziej by dali radę, wiesz, bo oni mają tyle różnych serii. Już nie mówię oczywiście o produkcjach autorskich, nowych, bo tego dostajemy niestety coraz mniej, a przynajmniej w takim wydźwięku, no to byłoby rzeczywiście koszmarnie. A oni muszą sobie poradzić, zrobić to jakoś sensownie, no i potem rzeczywiście jakościowo na tym wszystkim tracimy. Marcinie, a jak się czujesz? Jak w pracy? Kiedy urlop na 2005? Dziękuję bardzo, w porządeczku. Urlop w lipcu, czerwiec, lipiec akurat, tym razem w tym roku będzie Hiszpania. Także bardzo fajnie. Przy okazji jeszcze kilka innych mniejszych rzeczy jest zaplanowanych, jak tam jakiś koncert, jak tam jakiś Iron Maiden oczywiście będzie rzeczywiście szalony, także jest dobrze. W pracy się dzieje normalnie taki zapiernicz, panie majster, że nie ma nawet kiedy taczki załadować, tak by można było powiedzieć. Więc zobaczymy, jak to będzie. A co mówimy o Disneyu? Mówimy o Disneyu o tym, że Marvela ma i rzeczywiście szaleje, ale pewnie, że ale. Zawsze musi być, panie i panowie, jakieś ale. Ja sobie łyknę herbatki, bo mogę, bo lubię, bo chcę. A tutaj, proszę bardzo, media społecznościowe. Tego jest dużo, tego jest całe mnóstwo. Gdziekolwiek nie wejdziecie, tam jestem. Także nie otwierajcie paprykarza szczecińskiego, tam też wyskoczę. Facebook? Pewnie, że tak. Grupa już prawie liczy 15 000 ludzi. Discord jestem. Blue Sky musi być. LinkedIn, Threads, wszędzie tam jestem. Także naprawdę możecie Insta, TikTok, wszędzie jestem. Szukajcie tam Marcinowych recenzji. Wszędzie tak naprawdę poza Twitterem, czy tam Xem, jak to woli, jestem jako Marcinowe recenzje. Możecie śmigać, dawać, bo akurat dosyć dużo rzeczy publikuję. Ale teraz chciałem przejść do tematu, który mnie bardzo mnie cieszy. Jestem z tego powodu bardzo zainteresowany, zaintrygowany, uradowany, panie i panowie. Jeden z najlepszych seriali komediowych ostatnich lat, czyli Teoria Wielkiego Podrywu, powraca. I oczywiście my już dostaliśmy już produkcję, która w pewien sposób wróciła. Był to Młody Sheldon. Potem się okazało, że Młody Sheldon się spodobał ludziom na tyle, że zrobili, teraz będzie kolejny serial o bracie Sheldona. Ale, panie i panowie, okazuje się, że to nie jedyne, bo Teoria Wielkiego Podrywu, czyli The Big Bang Theory, John Ross Bowie powróci jako Barry Kripke. Będzie to kolejny tak zwany spin-off i nie tylko on, nie tylko Bały Kłębki powróci, nie tylko Bały Kłębki, ale też będzie kilka innych rzeczywiście osób w tym. Mam nadzieję, że będzie o tym powiedziane w artykule, a jak nie, to ja dopowiem, bo ja wiem, bo się znam, bo akurat to mnie bardzo intryguje. Trwają prace nad kolejnym tak zwanym spin-offem klasycznego sitcomu Teoria Wielkiego Podrywu. W jego obsadzie znajdują się prawdopodobnie, już wiem, że nieprawdopodobnie, panie i panowie, John Ross Bowie, który ponownie wcieli się w specjal od fizyki plazmowej Barry'ego Kripkiego. Na ekranie mają pojawić się również znani z oryginału Kevin Sussman. Kevin Sussman, jeżeli nie pamiętacie, kogo on grał, to grał właściciela sklepu komiksowego, czyli Comic Book Center Stewarta. Brian Posehn. Brian Posehn to był taki duży. I patrzcie, teraz cwaniakuję, a zapomniałem jak ma na imię ten geolog. W każdym razie to on będzie. I Lauren Lapkus, czyli dziewczyna Stewarta. Projekt wciąż jest w fazie rozwoju, oficjalnie nie dostał jeszcze zielonego światła na realizację. Jak poinformował portal Deadline, współtwórcy teorii Chuck Lorre i Bill Prady zatrudnili scenarzystę Zacka Penna, aby wspólnie rozpocząć pracę nad scenariuszem i produkcją wykonawczą projektu. Panie, Zack Penn to nie jest żaden tam facet, który się zrodził nie wiadomo skąd, bo jak tutaj widzicie, popatrzycie, produkcji jego jest bardzo dużo i on nawet nie był to najgorsze, więc tak tylko przewinę do początku, ciężko powiedzieć do końca. No to wiadomo, Inspektor Gadżet może różnie było, ale za linią wroga już jest lepsza produkcja, rzeczywiście. Elektra było słabo. X-Men Ostatni Bastion, no nie najlepiej, ale już Incredible Hulk, według mnie to jest lepsza produkcja. Player One też bardzo fajnie. Free Guy, świetnie się na tym bawiłem, więc Zack Penn to nie jest facet, który tam po prostu wypadł sroce spod ogona. A Barry Kripke zyskał sympatię fanów
tuż po tym, jak pojawił się po raz pierwszy w drugim sezonie teorii. Od tamtego momentu regularnie przewijał się przez serial aż do jego finału. Kripke, specjalista od fizyki plazmowej i teorii strun, Skaltek słynął z nieustannych docinków kierowanych głównie pod adresem swojego rywala Sheldona Lee Coopera, oczywiście w tej roli Jim Parsons. W filmografii Bałego znajdują się również produkcje takie jak Kobiety pragną bardziej, Gorący towar, Jumanji następny poziom, Terapia z kłopotami oraz Grim Cutty. I rzeczywiście jest super. No muszę jakoś sobie przypomnieć, dawaj mi, Brian Posehn, muszę sobie przypomnieć Brian Posehn, jak on się nazywał w teorii Wielkiego Podrywu, bo on też występował jak najbardziej w Przyjaciołach, ale tam tu też mała rola. Zobacz pełną filmografię, dawać mi pełną filmografię. Bo ja akurat Bert Kibler się nazywał, więc rzeczywiście ważna postać, a przynajmniej dla mnie bardzo ważna. Już tutaj patrz, a gdzie oglądać DC? Pyta się Alex. No to Alex, jeżeli tak będziesz w ten sposób, to DC, prawa do DC ma Warner Brothers, czyli skoro Warner Brothers to w Polsce, a domyślam się, że z Polski oglądasz, to jest platforma Max. Platforma Max, ewentualnie wszystko, co jest związane z tym. Marcin, jaka jest twoja ulubiona postać z teorii Wielkiego Podrywu? Pyta wojownik Adam. Jak najbardziej Howard Joel Wolowitz. Albo jak wolą twórcy mówić, Howard Wołowicz, bo według twórców serialu, panie i panowie, jeżeli znacie serial, to dokładnie wiecie, jaki to tam jest, Howard Wolowitz żeni się, a właściwie tak, żeni się z Bernadette Rostankowski, a Bernadette Rostankowski to oczywiście jest Polka. I twórcy stwierdzili tak, że Wołowiczowie, niech tak będzie, czy Wolowicz, jak to woli, oraz Rostankowski mieszkali razem i mieszkali razem w Warszawie. No, zresztą temat polskości w tym serialu bardzo się przewija. Także zresztą dwójka aktorów bodajże, z tego co pamiętam, to aktorka, która się wcieliła w Amy Farrah Fowler, a także przypomnij sobie skrót, kto jeszcze, a także Jim Gałecki, czyli nie Sheldon, ale Leonard, mają polskie pochodzenie, także jest bardzo fajnie. I ja jak najbardziej będę czekał na ten serial. Oczywiście cały czas jest grany na, co to jest za kanał, Comedy Central, ale też można teorię Wielkiego Podrywu oglądać na Netflixie i domyślam się pewnie, że w Polsce jeszcze na wielu innych platformach, nawet sprawdzę, gdzie jest jeszcze dostępny, bo wy pewnie lubicie wiedzieć, już tutaj patrzę, gdzie to można zobaczyć. Jest dostępny na Maxie, jest dostępny na Play Now, na Playerze oraz na Netflixie, więc rzeczywiście mnóstwo tych platform jest, w zależności od tego, co subskrybujecie, jaką platformę posiadacie, to tam możecie sobie spokojnie to obejrzeć. Moja to Sheldon Lee Cooper. Sheldon jest w porządku. Ja bardzo właśnie lubię Howarda za jego poczucie humoru i to, jak się, wiesz, no, sam w sobie nie jest super świetny, ale akurat jego poczucie humoru jest genialne, jest rewelacyjne. Ja widziałem pojedyncze odcinki, nigdy nie byłem fanem, pisze Lancel. Wiesz co, ja mam, nawet widać, ale akurat to nie widać, że to jest teoria, mam wiele rzeczywiście, chyba pierwszych 7 albo 8 sezonów mam na płycie, Blu-ray czy tam DVD, już teraz nie pamiętam. W każdym razie, że widziałem, że 2 albo 3 razy w tym momencie kończę oglądać, jeszcze mi zostało chyba 3 albo 4 odcinki do obejrzenia i skończę ten serial. Tylko wyłącznie po to, żeby pewnie za jakieś pół roku sobie znowuż panie i panowie obejrzeć. Słuchajcie, lecimy dalej, bo jest tematów. John Lithgow. Tego aktora pierwszy raz Johna Lithgowa obejrzałem w filmie, to była chyba produkcja pod tym Ricochet, z bardzo młodziutkim Denzelem Washingtonem, który grał tam rzeczywiście policjanta. A teraz jest plotka, panie i panowie, że Joe Lithgow powróci jako Albus Dumbledore w serialowym Harrym Potterze. Proszę bardzo, jest to akurat artykuł Variety. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Mark Rylance przymierzany jest do roli Dumbledora. Teraz w kontekście tej postaci pojawiło się inne nazwisko. Według portalu Variety poważnym kandydatem do roli Dumbledora jest John Lithgow, aktor, którego ostatnio mogliśmy zobaczyć w nominowanym do Oscara dramacie Konklawę. Podobno finalizuje negocjacje, HBO nie potwierdza i nie zaprzecza. Możecie go kojarzyć m.in. też z filmu Na krawędzi ze Sylwestrem Stallone, gdzie tam grał antagonistę. Grał też w filmie z Kevinem Baconem Footloose, także rzeczywiście bardzo wszechstronna kariera. Oraz też grał
w anglojęzycznej wersji oczywiście, Shreka podkładał głos pod Lorda Farquaada. Rozumiemy, że wokół tak popularnej produkcji będzie pojawiało się dużo plotek i spekulacji. Aktualnie jesteśmy na etapie preprodukcji. Szczegóły będziemy potwierdzać dopiero po sfinalizowaniu umów. Panie i panowie, preprodukcja, łatwo się domyślić o co chodzi, czyli zbieramy ekipę, pisamy scenariusz, załatwiamy pozwolenie na kręcenie, wymyślamy, gdzie będzie kręcone, czyli i tak dalej, i tak dalej. Wszelkiego takiego rodzaju. To, co jest oczywiście potrzebne do tego, żeby film nakręcić. Jako Albus Dumbledore do tej pory mogliśmy zobaczyć Richarda Harrisa i Michaela Gambona w oryginalnych filmach oraz Juda Law w serii Fantastyczne Zwierzęta. Najważniejsza rola Johna Lithgowa, proszę bardzo, znany z takich seriali jak Trzecia Planeta od Słońca, Dexter, Crown czy Stary Człowiek. W jego filmografii znajdziemy takie filmy jak Czułe Słówka, Plus, Na krawędzi, Raport Pelikana, Geneza Pamiętkowa, Interstellar, Księgowy, Co wiecie o swoich dziadkach, czy Gorący temat oraz Konklawy, więc rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo. No, super, świetnie. Mi się wydaje, że to akurat wybór byłby bardzo dobry, bo Lithgow to jest aktor, który sprawia się w niemalże każdej roli. A co myślisz o tym, że będzie nowa wersja Domku na Prairie, pyta Adalet. Tak, chyba mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, albo przynajmniej wrzucałem to na swoje media społecznościowe. To powinno być w cyklu Po jaką cholerę. Ktoś nawet, chyba w zeszłym tygodniu, bo ktoś nawet napisał, że jedno dziecko to będzie Indianin, drugie to będzie ono, ona, one, identyfikujące i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to robi chyba Netflix, o tym mi się wydaje, że będzie za chwilę w shortach, więc po prostu nie najlepiej, nie najfajniej. No, będzie się działo, jak się będzie działo, ale to nie jest to, co ja lubię najbardziej. Bo to już jest kolejna produkcja z mojego dzieciństwa, którą po prostu zepsują, wiesz? Albo dokleją i nie potrzebujemy nowych Gremlinów, nie potrzebujemy nowych Goonies, nie potrzebujemy po jaką cholerę robić te wszelkiego rodzaju produkcje. Ja nie chcę oglądać kolejnych kosmicznych jaj, bo Mel Brooks zrobił świetną produkcję i dziękuję bardzo. No ale tak to się niestety dzieje, panie i panowie. Słuchajcie, Odyseja, czyli nowy film Chrisa Nolana. Tutaj się bardzo dużo dzieje rzeczywiście. Tutaj jest jak najbardziej dużo informacji. The Odyssey, nowe nazwiska w obsadzie widowiska Christophera Nolana. Oczywiście, jeżeli macie skojarzenia z Odyseją, no to bardzo, bardzo dobrze, bo to właśnie o to chodzi. Akurat jest to artykuł Deadline. Christopher Nolan przygotuje się do pracy na planie widowiska The Odyssey. Niemal codziennie poznajemy nazwiska nowych gwiazd, które dołączyły do obsady. Nowi aktorzy w The Odyssey Nolana, pora na kolejną aktualizację? Pewnie, że tak. Nick i Tarabaj to urodzony w Libanie aktor, najlepiej znany z roli Ashera w serialach o Spartakusie, Krew i Piach, a także Zemsta i Bogowie Areny. Na etapie postprodukcji jest kolejna odsłona cyklu House of Usher. Ashur, gdzie będzie. W jego filmografii znajdziemy także serial The Expanse oraz takie filmy jak W ciemność Star Trek czy Pacific Rim Rebellia. No niestety nie jest tak fajnie jak ten Pacific Rim, który ja tutaj mam, ale kontynuacja. Maurice Comte to amerykański aktor, najlepiej znany z serialu Narcos. Mogliśmy zobaczyć go także w Mayans MC oraz takich filmach jak Bogowie ulicy, Wspomnienia płatnego zabójcy, Jak dogryźć mafii, Skok stulecia czy Pewnego razu w Hollywood. Aktualnie jego filmografię zamyka akcyjniak Dominik. Na etapie postprodukcji jest thriller Hellfire. Proszę bardzo, dalej lecimy. Jimmy Gonzalez w Odyssey. Skąd znam aktora? Proszę bardzo. Seriale Lodge 49 i Mayans MC. W jego filmografii znajdziecie takie tytuły jak Logan Wolverine albo Wolverine, jak to woli, Śmierć nadejdzie dziś czy Błękitny cud. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć u boku Liama Neesona w kryminale Rozgrzeszenie. To jest odcinek podcastu, nie będziemy rzeczywiście. W filmie dużo się dzieje w tej produkcji Chrisa Nolana, bo co chwilę kogoś dorzucają nam, co chwilę mówią o tym, ten będzie, czy ta będzie. Proszę bardzo, już tylko potwierdzeni do tego filmu już są Zendaya, jest Anne Hathaway, czyli aktorka, która już miała okazję współpracować z Nolanem przy okazji Batmanów, Tom Pajęczarz Holland, Matt Damon, Robert Pattinson, Charlize Theron i Lupita Nyong'o, więc jak widzicie, obsada jest kosmiczna, obsada jest piękna, obsada jest super. Mia Goth też dołączyła do obsady, nie wiem czemu jej tutaj nie ma, no ale akurat nie wszystko filmy musi mieć na bieżąco aktualizowane, więc rzeczywiście tutaj się bardzo dużo dzieje i tak, podoba mi się. Jestem ciekaw co, gdzie, jak i kiedy, jak to będzie, bo obsada jest bardzo różnoraka, bardzo różnorodna, a to ma być film o Odyseuszu.
Więc jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie, gdzie to będzie tak, Wiktor, no ja właśnie mówiłem, że Mia Goth też dołączyła do obsady, no ale nie uwzględnili tego, no ale widzisz, nie zawsze akurat tak to jest, że Filmob jest na bieżąco. Jestem ciekaw i rzeczywiście domyślam się, że będzie to bardzo ciekawa produkcja, zresztą jak prawie zawsze przy okazji Chrisa Nolana, bo chyba tak naprawdę tylko Bezsenność. Niekoniecznie tak jestem na 100 000 przekonany, 100 000% przekonany, że to jest super świetna produkcja, aczkolwiek widziałem to dawno, dawno temu i możliwe, że w tym momencie bym całkowicie inaczej podszedł do tego tematu. A więc teraz pora na horrory, bo wiem, że lubicie horrory, a tutaj jest informacja odnośnie tego, co się dzieje przy okazji państwa Voorheesów. No pewnie, że tak, więc trzeba coś pogadać. Kto zagra matkę Jasona z piątku 13? Oto kandydatka, proszę bardzo, podaje Comic Book Movie. Tak się nazywa ten portal, ta strona. Fani serii Piątek 13 czekają na rozwinięcie cyklu już od ponad 15 lat. W 2022 roku ogłoszono, że serial Crystal Lake, który od tego czasu nie trafił jeszcze na ekrany, ta sytuacja zaczyna się zmieniać. Wygląda na to, że produkcja szuka swoich gwiazd. Podobno twórcy usiedli do rozmów z kandydatką na odtwórczynię roli Pameli Voorhees, matki Jasona. A więc skoro matka ma żyć, więc zobaczymy jak to będzie, gdzie to będzie, co to będzie. Według informacji w plotkach Hollywood, według poinformowanego w plotkach z Hollywood Jeffa Snydera, prace nad serialem mają rozpocząć się już tego lata. Tymczasem twórcy podobno podjęli rozmowy z aktorką, którą może wcielić się w kluczową postać. Ich wyborem jest ponoć Linda Cardellini, znana z takich filmów jak Green Book czy Tajemnice Brokeback Mountain, czy produkcji z uniwersum Marvela, panie i panowie. Skoro Jason to jest to New Line Cinema, czyli to jest Warner Brothers, czyli domyślam się, że za czas jakiś to wszystko się pojawi na platformie Max, ale mamy zdjęcie z inne. Pierwszą kandydatką do roli miała być sama Charlize Theron. Na samym początku projektu rolę showrunnera miał wcielić się znany z Hannibala Brian Fuller. Pierwszy sezon miał kosztować nawet $85 milionów. Po długim okresie przygotowań studio A24 i platforma streamingowa Peacock, które tworzą Crystal Lake, zdecydowały się zmienić twórcę. Do tego przez lata producenci byli uwikłani w walki o prawa do marki. No ale dogadali się już w tym momencie i jest wszystko w porządku. Te problemy ostatecznie udało się rozwiązać. Projekt powstaje pod nadzorem Brada Caleba Kane'a, który sprawuje pieczę nad nadchodzącym serialem To Witajcie w Derry. A jeżeli myślicie, że to nie ma nic wspólnego jedno z drugim, to bardzo się mylicie, ponieważ kto ma prawa do to? Oczywiście, że tak, Warner Brothers, więc Max i tak dalej, i tak dalej. Aby określić pomysł na fabułę serialu, Fuller użył frazy pre-remake'el. Pre-remake'el, czyli mieliśmy już sequele, requele, teraz pre-remake'el. Akcja miała rozpocząć się bezpośrednio po utonięciu młodego Jasona Voorheesa, a więc jeszcze przed wydarzeniami z pierwszego piątku 15. Każda z pierwszych 4 odsłon serii miała powstać na nowo, według innego pomysłu i z odmiennymi rozwiązaniami niż w oryginale. Obecnie nie wiemy, czy zmiana showrunnera zakończy też istnienie wyjątkowego konceptu na serial. No, brzmi to ciekawie. Mam nadzieję, że pójdą w dobrym kierunku, bo my nie chcemy. Ja mówię przecież, ja uwielbiam te filmy, ale ja nie chcę dostawać kolejnej produkcji, gdzie będziemy mieć inny sposób na to, jak będą ginąć postacie i tak dalej, i tak dalej. No nie, my chcemy rzeczywiście coś ciekawego, coś sensowniejszego. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, w którym kierunku to wszystko podąży, panie i panowie. Już patrzę, co tutaj piszecie. Przynajmniej mamy jakieś określenie na to, co od dłuższego czasu dzieje się w Hollywood. No zdecydowanie. Czy mam Netflixa? Tak, Alex, mam Netflixa jak najbardziej. Subskrybuję Netflixa, Disneya oraz Amazon Plus, Amazon Prime, nie tyle plus, Disney. Więc jak najbardziej mam te rzeczy. No fajnie, no niech coś się dzieje, niech rzeczywiście jak najbardziej śmiga, niech tworzy, niech robią coś z tym Jasonem, bo jak pójdzie z Jasonem, to mam nadzieję, że w końcu ruszą z Freddy. Freddy w końcu powróci i będzie rzeczywiście zacną postacią. Bo ileż można normalnie czekać. 2010 to był ostatni Freddy i to nie ten najlepszy, to ten Freddy, którego my znamy, którego my kojarzymy, panie i panowie. A teraz shorty, tylko że nie są shorty, które wam przedstawię, to nie są krótkie materiały filmowe, tylko to będą treści, które tam gdzieś w ciągu ostatniego tygodnia publikowałem na swoich mediach społecznościowych. Różna tematyka, ale zawsze filmowa, kulturalna, książkowa i tak dalej, i tak dalej. Więc panie i panowie, nie przedłużam i zaczynamy.
Według doniesień The Void odegra dużą rolę w filmach Avengers Doomsday i Avengers Secret Wars. Mówi się, że jest to dom kilku interesujących postaci. No, wygląda, brzmi, mam nadzieję, że dosyć, ciekawie. Sam Wilson poprowadzi Avengerów w filmach Doomsday i Secret Wars. Nowy kapitan, może być okej, jako część grupy, to według mnie oczywiście, ale Anthony Mackie nie szaleje. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ktoś w ogóle napisał, że okej, ale czy Avengerowie wiedzą o tym, że on ich poprowadzi? Zobaczymy. Najniżej ocenione projekty MCU na Rotten Tomatoes? Proszę bardzo. Secret Invasion 53%, Kapitan Ameryka 51%, Eternals 47%, a Ant-Man 4, czyli Quantumania 3, Quantumania 46%, czyli po prostu dno dna. Tutaj o czym już dopiero co mówiliśmy, czyli Mia Goth, ale tym razem nie odnośnie Odysei, ale według doniesień Marvel Studios rozważa obsadzenie Jenny Ortegi w dużej roli w MCU. No, koło Mii Goth byłoby rzeczywiście nieźle. Zobaczymy, jaka to będzie rola, kto to wie. Matt Damon, tak, rolka z Mattem Damonem kliknęła się 250 000 razy, więc jest to super, świetna sprawa. A tutaj odnośnie tego, że Flanagan nie będzie reżyserował Clayface, ale nowe szczegóły odnośnie produkcji. Ma to być horroro, thrillero, tragedia. Clayface niekoniecznie będzie złolem, jak to jest w kanonie Batmana. DC spotyka się z reżyserami w przyszłym tygodniu, bo wiadomo, że już nie będzie to Flanagan. Podobno rozpoczął się proces doboru obsady. Podobno, bardzo dużo tego podobno, no zdarza się. W ogóle na Amazonie można zobaczyć już dzikiego robota, panie i panowie, jeżeli macie ochotę, można śmignąć. A tak przedstawia się póki co dobór obsady do nowego filmu o X-Menach. Sadie Sink jako Jean Grey, proszę bardzo, Harris Dickinson jako Scott Summers, znany jako Cyclop, i Julia Butters jako Kitty Pryde. Wygląda interesująco, panie i panowie. Alien Romulus też jest dostępny na Amazonie, pewnie, że tak. Javier Bardem, panie i panowie, i Amy Adams mają wystąpić w nowej wersji Przylądku Strachu. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, jak podejść do tego, bo akurat dwie poprzednie wersje były rzeczywiście bardzo interesujące. Marvel Comics donosi, że Gwen Stacy zmartwychwstanie w komiksach, a skoro komiks mają przełożenie na świat MCU, pewnie tak też się stanie i tutaj. Patrzymy dalej, panie i panowie, o tym już była mowa, o tym, że możecie jak najbardziej głosować na najlepsze produkcje, nawet wrzucam jeszcze raz, proszę bardzo, głosuj na Night 2024, już niedługo zamykamy głosowanie, panie i panowie. O teorii Wielkiego Podrywu już była już mowa. Co tutaj się dzieje? Tak, producent Marvel Studios Nate Moore oświadczył, że Armor Wars nie powstanie. Chcemy mieć pewność, że wszystko, co robimy, jest niesamowite. Musimy usunąć niektóre rzeczy, które były na pierwszym planie. To nie znaczy, że nigdy tego nie zrobimy. No, biorąc pod uwagę, jak skopali sprawę odnośnie Rhodey'ego przy okazji Secret Invasion, wcale mnie nie dziwi, że Armor Wars zostało anulowane. Nosferatu też jest dostępny na Amazonie. Można oglądać. Oczywiście, że tak, panie i panowie, i jak najbardziej. Lecimy dalej. Według doniesień Ryan Coogler jest zainteresowany przejściem do bardziej horrorowo-nadprzyrodzonego thrillera, jeżeli chodzi o ton filmu Czarna Pantera, część 3. Zobaczymy, pożyję, uwidzę. Tutaj jest mnóstwo produkcji Netflixa, które się jeszcze w tym roku mają pojawić. Oczywiście o tym nie będę teraz mówił, bo tego jest bardzo dużo. Marvel podobno planuje premierę swojego filmu X-Men w 2027 roku. Zobaczymy, czy będzie to o wszystkich, czy o którymś wybiórczo. Pożyję, panie i panowie, uwidzę. Kruk niestety też jest na Amazonie. Mówię niestety, bo to nie jest najlepsza produkcja, zresztą Adaś tutaj skomentował. Według doniesień Disney zamierza współpracować z Hailey Bailey przy kolejnej dużej serii filmowej. No, była syrenka, teraz zobaczymy, co będzie. Jaka to będzie produkcja, panie i panowie. Zack Krieger, reżyser kultowego filmu Barbarian, ma wyreżyserować nową wersję Resident Evil. Brzmi ciekawie? No, brzmi bardzo ciekawie. A Marvel rozważa Ryana Goslinga do roli Ghost Ridera. Taki jest rzeczywiście pomysł. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. To akurat Daniel RPK podał. O Maxie, o tym, że Max drożeje, mówiliśmy w zeszłym tygodniu. W ogóle dostałem dzisiaj maila od Netflixa, że Netflix też drożeje, więc o tym pewnie powiem troszeczkę za tydzień, bo nie miałem nawet okazji, ażeby wczytać się w tego maila, panie i panowie. Eddie Murphy zagra w swoim pierwszym od lat oryginalnym filmie komediowym pod tytułem Blue Falcon. Film opowiada historię emerytowanego superszpiega, który udaje się na ślub swojego syna i spotyka tam swojego odwiecznego rywala. No, brzmi w miarę ciekawie, jak to u Ediego
u Ediego Murphy'ego. Pytaliście o Domek na Prairie? Proszę bardzo. Netflix dał zielone światło nowej telewizyjnej adaptacji Domku na Prairie, uwielbianego cyklu książek autorstwa Laury Ingalls Wilder. Nomen omen, jest to ulubiona książka Amy Farrah Fowler z Teorii Wielkiego Podrywu. Więc będzie kolejna produkcja, którą nam zepsują. Znając życie? Pewnie tak. Według doniesień w filmie Spider-Man 4 pojawi się nowa miłość Petera Parkera. Kto? Zobaczymy. No, może zmartwychwstanie, jak i tam było, Gwen Stacy, a Natalie Portman miała nakręcić sceny jako Padmé Amidala do serialu Obi-Wan Kenobi, ale ostatecznie wylądowało one w koszu, jeżeli chodzi o montaż. Czemu tak się stało? Tego nie wiadomo. A w Sonicu 4 mają się pojawić elementy podróży w czasie. Premiera w 19 marca 2027 roku, ale skoro ma być podróż w czasie, to teoretycznie premiera już miała miejsce. Tak, albo nie. I jak donoszą źródła, bracia Russo podpisali nową umowę z Marvelem, na mocy której będą nadzorować wiele nowych projektów, w tym film o X-Menach. No, brzmi to bardzo, bardzo ciekawie. Możliwe, że to będą nowi Kevini Feige, czy jakoś tak rzeczywiście, jakby to ich przetłumaczyć. Zaraz popatrzę, co tutaj piszecie. To jest wszystko, co się pojawiło ciekawego, oczywiście w minionym tygodniu, według mnie. Dziękuję bardzo, że zagłosowałeś, Madame Perfumella. Tam już bardzo, bardzo jest ciasno w czubie przy okazji którychś kategorii. Ja dopiero Kruka obejrzałem i naprawdę nie jest aż tak źle, jak myślałem. Taki średniak na raz, spoko się nawet oglądało. No proszę bardzo. Jako fanka gier Resident Evil najlepszym dla filmem był taki, który jest do zrobienia idealnie jak gra. Scenariusz, postaci, dialog taki jak w grze. Wiesz co, jeżeli chodzi o Residenta, to według mnie jest w ten sposób, że mowa oczywiście o tej serii z Milą Jovovich. Pierwszy film był w porządku, drugi był ok i tyle. Pozostałe filmy zapominamy. Już nie mówimy o tym oczywiście, co było ostatnio od chyba Netflixa. Z Mają oglądaliśmy animacje. Animacje Resident Evilowe są dobre, są ciekawe. Nie wszystkie, ale akurat są w miarę sensowne, w miarę równe. A poza tym, no to nie jest rzeczywiście super świetna sprawa. Aha, oglądałeś Kruka, bo lubisz Skarsgarda. No rzeczywiście Skarsgard ciekawy. Teraz dobrze wiemy, że wciela się w hrabiego Orloka, który będzie miał swoją Nosferatu oczywiście będzie miał swoją polską premierę w najbliższy piątek, a już mówię w tym momencie, no wiem chyba, że na Amazonie on jest dostępny, ale chyba ma geoblokadę i nie jest dostępny w Polsce, więc pewnie nie możecie, no chyba, że ktoś akurat sobie odpali spokojnie VPN-a i wtedy sobie może obejrzeć, bo inaczej no to będzie rzeczywiście bardzo, bardzo ciężko, ażeby coś ogarnąć, panie i panowie. Słuchajcie, najbliższy tydzień jest napakowany jak PKS do lichenia, bo wspierający o tym już dobrze wiedzą i jest w tym momencie już dostępna recenzja serialu. Widzicie, udzielił mi się ton filmu oczywiście Dzieci Kukurydzy 7 Objawienie. Jak najbardziej jest to już dostępne. Zobaczę, czy będziemy w przyszłym tygodniu odliczali, ale chyba w przyszłym tygodniu będziemy rozdawali marciny, panie i panowie, bo chciałem je zrobić na tydzień przed Oscarami, a Oscary są za 2 tygodnie, więc wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu sobie rozdamy złote i brązowe marciny, które wy oczywiście wybraliście. Po raz już, o kurczę, już nie pamiętam, 10 czy 11. Więc rzeczywiście będzie bardzo, bardzo grubo, a w międzyczasie pojawi się jeszcze kilka materiałów, które akurat na pewno się wam spodobają. No i rzeczywiście tutaj też będzie lepiej. Może już nie będzie takie disco lat 80., może rzeczywiście troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, ale zobaczymy. A czekajcie, ja bym to w ogóle wyłączył. Czy będzie dalej jakieś tak dziwnie się świeciło? Gdzie jest to? Off. No wyłączę się. Może akurat kolor może nie taki, jakby na przykład zmienić kolor. No tak, no ten niebieski taki troszeczkę rzeczywiście, ale to, no dobra, nie będzie chwilowo pomarańczowy. Także akurat jakoś tak to wyglądałem i tak śmiałem. Obejrzałem zakończenie Cobra Kai i zakończenie serii mnie zadowala. Teraz czekam na Karate Kid Legends, pisze Lancel. No ja powiem ci tak, ja akurat nawet nie rozpocząłem, bo czy to właśnie był Cobra Kai, czy to było jeszcze wtedy na YouTubie, jakoś nie specjalnie mnie to wciągnęło. Marcinie, czy recenzja Dzieci Kukurydzy 8 Geneza będzie Blues Gana? Nie wiem. Ten moment. Muszę zobaczyć, czy ja tu mam akurat w kapowniku, czy jeszcze mam to. Zaraz ci powiem, Wiktor, zaraz sprawdzę, czy już mam ustalone, jaka to będzie recenzja, bo
o co chodzi w ogóle dla tych, którzy nie wiedzą. Recenzja bluzgana, czyli to jest sposób, kiedy rzeczywiście film się do niczego nie nadaje i dostaje ode mnie ocenę 1 albo 2 na 10, czyli jest bardzo, bardzo, bardzo źle. Ale zobaczę, dzieci kukurydzy to jest 8, tak? Ty pytasz się o dzieci kukurydzy 8. No, na to wygląda, że będzie bluzgana. Jest taka ocena, a nie inna, więc rzeczywiście pewnie będzie zła. Siema Marcin, jak tam, co tam? Wszystko w porządku. Światła, w sensie LEDy, fajnie by było, jakby były dopasowane do tła, jakie są na telewizorze. Tak na przykład teraz, co nie? Tak jak na przykład teraz. Ogólnie tak jest przy okazji recenzji, bo jeżeli popatrzę na moje LEDy, to tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 15 kolorów, więc mogę sobie spokojnie zmieniać, nawet można zmieniać, tak? Pokaż, czy można zmieniać, że mogą same się zmieniać? Powinno się zmieniać, tak, więc w tym momencie dowolność jest różnoraka. Chodzi mi o to, że LEDy się zmienią, w sensie będzie inny układ, wiesz, będzie inny układ, bo tak naprawdę, chociaż czekajcie, czy ja wam mogę to pokazać? Nie ta kamera. Powinienem móc pokazać. No, czemu się nie pokazujesz w tą stronę? O, widzicie, proszę bardzo. Bo to wygląda tak, a nie inaczej, więc kadr to specjalnie jest tak zrobione, żeby to ładnie wyglądało. Tam u góry widzicie, są różnego rodzaju rzeczy, nagrody, maski i tak dalej, więc to tak wszystko jest zrobione. A to, jak to akurat wygląda, no to jest specjalnie. Tutaj kadr też się pewnie zmieni i jak widzisz, kolorów można dawać różnych. Może być smooth, dajmy smooth, daj mi. O, chwytaj się tam, patrz, nie chcę nawet złapać. Flash. Dobra, może jednak nie, bo to akurat tak śmiga cały czas. Zostawmy jeden kolor. W każdym razie opcji jest dużo. Jak to będzie wszystko dograne, to będzie super. Mówię, część już rzeczy dotarła, także część ma jeszcze dotrzeć w przyszłym tygodniu, a mam nadzieję, że to będzie wszystko. Resident Evil Final Chapter wygrywa nawet z Freddy nie żyje. Koniec koszmaru. No, z Freddy wszystko wygrywa. Rachel Talalay, masz u mnie naprawdę przechlapany jak stąd do kosmosu. Rachel Talalay, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest reżyserka tego właśnie filmu, a przy okazji to jest pani scenograf, przy okazji chyba 2., 3., 4., 5., 85. części. Ile części Dzieci Kukurydzy obejrzałeś do tej pory? Chyba 10 albo 9, jakoś tak, bo rzeczywiście to wyglądało, więc uwierz mi, Wiktorze, jeszcze do tej pory nie było filmu z cyklu Dzieci Kukurydzy, który bym mógł polecić, czyli któremu mógłbym dać ocenę 6 na 10 minimum, bo akurat u mnie jest tak, że 1,5 to film odradzam, 6,10 polecam jak najbardziej, więc akurat to jest dosyć dziwne. Dobra, panie i panowie, dziękuję bardzo. Było mi niesamowicie miło się z wami spotkać. Mam nadzieję, że z niektórymi się spotkamy szybciej i częściej. I tak to było. Byliśmy dzisiaj na YouTubie i na TikToku. Nie zapomnijcie oczywiście nakarmić algorytm. Niech to rzeczywiście mimo wszystko się roznosi. Ja wiem, że wy dobrze wiecie, o co chodzi, ale ja akurat czasami lubię sobie przypomnieć, żeby to było zrobione, żeby to się udało. A w ogóle dzisiaj był czat tylko i wyłącznie dla subskrybentów. Czemu by nie? Proszę bardzo. Bardzo fajnie. Było z nami ponad 100 osób i jestem niezmiernie zadowolony z tego faktu, że akurat byliście, że daliście łapę w górę i że jesteście. A my, panie i panowie, na tydzień przy okazji rozdawnictwa złotych oraz brązowych Marcinów, wiadomo, złote najlepsze, brązowe najgorsze Marciny. Widzimy się pewnie, że tak, za tydzień. Cześć.